Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś debata o Izraelu po 2 rozmowach, które przeprowadziłem z Piotrem Zychowiczem, a potem z Markiem Jurkiem. Dzisiaj zaprosiłem obu panów i będziemy wspólnie dyskutować. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, to dzięki wam te rozmowy mogę prowadzić. Zachęcam wszystkich do dołączenia do tego znakomitego grona i wspierania Układu Otwartego. Będziecie go współtwórcami i pomożecie mi w jego utrzymaniu. To wszystko w zapowiedzi. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Tak jak zapowiadałem, Piotr Zychowicz, Marek Jurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Że przyjęliście zaproszenie. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Wyraziliście panowie dosyć odmienne opinie na temat tego, co działo się, co dzieje się niestety w Izraelu i postanowiliśmy skonfrontować bezpośrednio wasze punkty widzenia. Więc zacznę od pierwszego pytania, czy to, co dzieje się dzisiaj w strefie Gazy, to jest ludobójstwo, czy to jest normalna, okrutna, jak każda wojna jest okrutna i lepiej, żeby jej nie było, ale jednak normalne działanie wojenne? To jest wojna, w czasie której dochodzi do wielu ludzkich tragedii, których nie powinno być. Mądry człowiek powiedział, że pokój jest arcydziełem polityki i o tym, żeby nie było wojny, należy myśleć wcześniej, bo jak już do niej dochodzi, to dzieją się rzeczy straszne. Natomiast mimo wszystko, co warto wiedzieć, nie po to, żeby bagatelizować, mówię, bo tam się dzieją rzeczy okropne, które powinny się jak najszybciej skończyć, ale jest to wojna mniejsza znacznie niż na przykład wojna w Syrii czy wojna w Jemenie, które się toczą nie obok, ale w tym samym regionie geopolitycznym. I budzą mniej zainteresowanie. Ale czy użyłby pan określenia Nie, ludobójstwo nie. na to, co się dzieje? Nie, w stosunku do bombardowań, szczególnie celów w domniemaniu bronionych, bo to jest tak, ja powiem od razu, że rozmawiałem z wieloma ludźmi po tamtej audycji. Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, mamy dane Hamasu. Jeżeli chodzi o uzasadnienie celów bombardowań, mamy uzasadnienie Cehalu, armii izraelskiej. Więc tutaj jesteśmy zdani do pewnego stopnia na nie bezkrytyczną, ale krytyczną ocenę tych dwóch narracji. Ale po II wojnie światowej i w ogóle, również po wojnie w Syrii, na przykład po bitwie o Aleppo, nie można mówić, że bombardowania celów wojskowych czy w domniemaniu wojskowych są ludobójstwem. Są tragedią, w której giną ludzie. Ale gdybyśmy mieli taką ocenę stosować, to naprawdę trzeba byłoby zrewidować cały wysiłek aliantów w czasie II wojny światowej, gdzie, jak mówię, bardzo wiele ataków było na cele niewojskowe. A dzisiaj co jest? Dzisiaj na przykład, jeżeli mówię, jakieś tam grupy nacjonalistyczne wychodzą w Dreźnie, to się potępia jako rewizję II wojny światowej. Więc trzymajmy się, w moim przekonaniu trzeba się trzymać 2 rzeczy. To znaczy są standardy prawne i one będą egzekwowane przez różne instytucje międzynarodowe i tak dalej. I są standardy społeczno-historyczne. To, jak ocenialiśmy wydarzenia i według tych samych kryteriów należy oceniać to, co się dzieje w Gazie. Druga rzecz oczywiście, Izrael jest państwem, które zostało zaatakowane i reaguje, stawiając sobie za cel zlikwidowanie Hamasu, organizacji dążącej do likwidacji Izraela po prostu. Wygenerowanej przez Egipskie Bractwo Muzułmańskie. Czy te argumenty trafiają do ciebie jako historyka, to porównanie do bombardowania niemieckich miast, w których byli głównie cywile w czasie II wojny światowej? Nie, wydaje mi się, że zupełnie inna analogia mi się nasuwa. To może się odwołam do wszystkich tych 3 głównych rzeczy, które powiedział pan Marek Jurek. Więc tak, po pierwsze, czy to jest ludobójstwo? Ja będę polegał na ludziach mądrzejszych ode mnie w tej sprawie. Jest takie stowarzyszenie działaczy zajmujących się badaniem ludobójstwa. Ono zdaje sprawę tego, co się dzieje w strefie Gazy i 86%
zasiadających w tym ekspertów światowej sławy uznało, że tak. Potem został powołany przez ONZ taki specjalny komitet do spraw zbadania tej sprawy, czy to jest ludobójstwo, czy nie. No i mieliśmy w zeszłym tygodniu jasny werdykt, że tak. Na jakiej podstawie? No, na takiej podstawie, że są stosowane szereg rozmaitych metod przez państwo Izrael, którego zamiarem jest po prostu wyczyszczenie tego terenu, i to jest język, który używają teraz obecnie, nie wiem, sionistyczne władze, z wrogiej ludności. Po pierwsze, no oczywiście bombardowania, i to wcale nie celów wojskowych, tak jak mówi mój adwersarz, tylko z pełną premedytacją rąbią w budynki mieszkalne. Izraelczycy mają taki przelicznik, że tam za jednego zabitego terrorysty, jeżeli się gdzieś pojawi w pobliżu, to można zabić tylu i tylu cywilów, i to jest dopuszczalne. I na przykład w przypadku jednego ataku w obozie Jabalia 300 zabili. I uznali, że to jest okej. 300 kobiet, dzieci, dorosłych, żeby zabić jednego faceta, który nie wiadomo, czy zginął. W związku z tym to jest oczywiście tylko pretekst. Druga sprawa, używanie głodu. Oni głodzą po prostu tych ludzi, blokując dostęp tam, bo przypomnę, że Izrael kontroluje wszystkie granice strefy gazy, czyli morską, lądową i również przestrzeń powietrzną. W związku z tym blokują dostęp tam do żywności i pomocy humanitarnej. Ta pomoc humanitarna często jest nawet niszczona. No i wreszcie cały czas słyszymy z ust ministrów tego rządu, i pana Benwira i Smotricza, że to jest celem ostatecznym tego, co się dzieje, tej operacji specjalnej, jest po prostu pozbycie się tej ludności. Ma to być potem w przyszłości bonanza nieruchomości, tak? Czyli piękna Riviera. W związku z tym wszystko, co tam się dzieje, spełnia absolutnie kryteria międzynarodowe ludobójstwa. To jest pierwsza sprawa, i to międzynarodowe organizacje jakby mówią, nie Piotr Zychowicz. Druga sprawa. Czy ta analogia, to znaczy Palestyńczycy to hitlerowcy, a Izraelczycy to dobrzy alianci, którzy tam się trochę mścili, prawda? Wydaje mi się, że nie, że to jest bardzo nietrafiona analogia, co najmniej z kilku przyczyn. Po pierwsze, żeby tak od samego zacząć od spraw podstawowych. Izrael jest okupantem. Izrael okupuje Palestynę, a nie Palestyna okupuje Izrael. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest następująca, że nie możemy mówić o tym, że wszystko się zaczęło 7 października, jak sugerował mi adwersarz. To znaczy, to nie jest tak, że 7 października spadł z nieba. Wcześniej mieliśmy do czynienia z kilkudziesięcioma latami brutalnej okupacji, prześladowań ludności palestyńskiej i blokowania Palestyńczykom prawa do samostanowienia, do budowy własnego państwa. I teraz, jeżeli mówi pan Marek Jurek, że Palestyńczycy czy też Hamas odmawia prawa Izraela do istnienia, no to Izrael odmawia również prawa do istnienia Palestyńczykom, co powiedział wprost premier Netanyahu, mówiąc, że całe życie pracował, w zeszłym tygodniu tu powiedział, żeby nigdy nie powstało państwo palestyńskie. No i teraz, jeszcze żeby zakończyć, bo rzeczywiście dobrze się czuję na tym jakby gruncie historycznym i tutaj rzeczywiście pewne analogie się narzucają, ale zupełnie inne. Otóż w zeszłym tygodniu jeden z czołowych generałów izraelskich powiedział, że jeżeli po 7 października 23 roku, po tym ataku Hamasu, doszedł do takiego wniosku, który jest teraz realizowany, że za jednego zabitego Żyda musi zostać zabitych 50 Palestyńczyków. I kobiety, dzieci, nieważne. Oni muszą poznać nasz gniew. W związku z tym mi się inne skojarzenie nasuwa z Hansem Frankiem, który dokładnie to samo mówił w generalnym gubernatorstwie. W związku z tym dużo bardziej analogia, która mi się narzuca, patrząc na ludobójstwo, które teraz mamy w strefie gazy, to jest taka. Izrael jest taką kieszonkową trzecią Rzeszą, która próbuje zrealizować swoje marzenie o przestrzeni życiowej i pozbyciu się Palestyńczyków z terenów Palestyny, żeby było jak najwięcej cukru w cukrze, a Palestyńczycy można uznać ich za odpowiednik Polaków czy tam innych narodów, które walczą o swoją niepodległość. To mało bardzo mocniejsze argumenty niż padały niż w poprzedniej naszej rozmowie. Izrael, No niestety, Izrael jak nie? Trzecia Rzesza, No, jeżeli izraelscy szukamy generałowie analogii, jak Hans tym Frank bardziej, że- i Izrael jest okupantem. Tym bardziej, że pan Piotr Zychowicz użył analogii, a nie używa analogii. Ja próbuję jedynie skategoryzować pewną sytuację działań. I powtórzę jeszcze raz. Bombardowanie miast w czasie wojny nie było kwalifikowane nigdy samo w sobie jako ludobójstwo, chociaż dam taki przykład, który dla mnie jest bardzo istotny w planie zupełnie moralnym.
W czasie wojny i potem wielokrotnie magisterium katolickie potępiało atakowanie ludności cywilnej. Twierdziło, że właściwie warunkiem koniecznym, takim podstawowym prowadzenia wojny sprawiedliwej jest rozróżnienie między walczącymi i niewalczącymi. Etyka żydowska akurat to ujmuje inaczej. Rzeczywiście, to jest prawda. Natomiast, co jest ciekawe, nigdy, nawet w oparciu o tę zasadę, nie mówiono, że w czasie wojny koniecznej, takiej na przykład jak II wojna światowa, państwo, które prowadziło takie bombardowania, dopuściło się ludobójstwa. No owszem, w ten sposób, panie Piotrze, w ten sposób to pisano o Churchillu w Niemczech w wiadomych czasach. Największy ludobójca w historii i tak dalej. Dlatego, że alianci prowadzili bombardowania, w których niestety brali udział nasi lotnicy. Ja nad tym, że w ogóle to miało miejsce, ubolewam. Czy to było konieczne, czy nie. Ja nie jestem decyzjonistą, jeżeli chodzi o filozofię polityki, ale szanuję decyzje podejmowane przez suwerenną władzę, która musi kogoś bronić. I tylko mówię jedno, że naprawdę te kwalifikacje są właściwie ciągiem dalszym tego, co pan Piotr powiedział, to znaczy uzasadnianiem również działania organizacji, które negują prawo Izraela do istnienia. Druga rzecz, ja przeczytałem pana książkę, ona jest rzeczywiście bardzo ciekawa, tylko oprócz paru innych elementów, które budzą zastrzeżenia, to właściwie punktem wyjścia jest to, co pan powiedział przed chwilą. To znaczy twierdzenie, że źródłem konfliktu, również tych wszystkich największych tragedii, tej wojny, która się toczy, bombardowań, agresji Hamasu w październiku 23 roku i tak dalej, że źródłem tego jest samo istnienie państwa Izraela. Że samo istnienie, Nie istnieje, tylko rozumiano to, że Izrael w pewnym momencie wjechał samo na powstanie te tereny. państwa Izraela jest, nie wiem. Jeżeli chodzi o Hamas, to w moim przekonaniu, i gdybyśmy mieli, teraz mówię, nie szukam analogii, tylko próbuję kategoryzować. Ja nie rozumiem rozróżnienia między szukaniem analogii a kategoryzowaniem. Powiedział pan, że to jest Wyjaśnię, tak, jakby dobrze? alianci bombardowali Drezno. Wyjaśnię. No to przepraszam bardzo, jest jedna różnica. Niemcy nie zostali zamknięci przez aliantów w jednym wielkim obozie koncentracyjnym. Strefa Gazy to jest taki mały paseczek ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron drutami kolczastymi, wieżyczkami strażniczymi. 2,3 miliona ludzi jest tam po prostu poddawanych ustawicznemu terrorowi od 2007 mniej więcej roku przez państwo izraelskie. Przez państwo izraelskie czy przez Hamas, który po przejęciu władz 19 lat temu zlikwidował opozycję z Al-Fatah. Dlatego, że cały Hamas czas wygrał wybory. Moment. Właśnie. Tak. Wygrał wybory. I zlikwidował opozycję. Jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Fatah potem, próbował zrobić po wygraniu wyborów ale zlikwidował opozycję. niech pan mnie nie próbuje, panie Marku, zapędzić w narożnik człowieka, który będzie teraz tutaj zwolennikiem Hamasu, a pan demokratycznego Ale mogę Izraela. dokończyć, dlatego że ja jestem cierpliwie zwolennikiem Hamasu. bardzo. Demokracja, niedemokracja, to już jest inna rzecz. O tym porozmawiam. Izrael rzeczywiście jest państwem demokratycznym, ale nie to jest ostatecznym argumentem w ocenie całej tej sprawy. Gdybyśmy mieli kategoryzować, to znaczy twierdzić, do jakiej kategorii ruchów politycznych należy Hamas, to moim zdaniem, nie chodzi, bo pyta pan, czym się różni analogia od kategoryzacji. Otóż analogia to jest twierdzenie, że historia się powtarza. Mieliśmy między 1772 a 1995 rokiem 3 rozbiory Polski i potem w 1939 roku, a w pewnym sensie i w Jałcie, mieliśmy znowu 2 rozbiory Polski. Historia się powtórzyła. Ja nie mówię o tym, że tu się powtarza historia II wojny światowej. Ja mówię o tym, że Hamas można porównać do ruchów politycznych. Pan nawet w poprzedniej audycji użył takiego określenia narodowo-wyzwoleńcze. To właśnie ono się w Polsce pojawiło w pewnym momencie. Tradycyjnie w Polsce mówiliśmy o ruchach dążących do utworzenia państwa, szczególnie na bazie praw historycznych, to ruchy niepodległościowe. Ale te ruchy narodowo-wyzwoleńcze rzeczywiście w okresie dekolonizacji to było takie mocarstwo, które propagowało wszędzie na świecie ruchy narodowo-wyzwoleńcze. I w moim przekonaniu Hamas można porównać do takich ruchów powołujących się na samostanowienie, jak ruch Henleina w Sudetach, czy jak ruch Bandery w Galicji Wschodniej, rozszerzony potem na Wołyń. To jest sytuacja, kiedy mówią, dzieje się nam straszna krzywda. Zostaliśmy wtłoczeni do państwa, którego nie chcieliśmy. Czechosłowacja, kolejny bękart traktatu wersalskiego. Zresztą mówię, to w pewnym sensie do tych państw sztucznie utworzonych, prawda, po traktacie wersalskim można powiedzieć, że samo osadnictwo żydowskie w Ziemi Świętej, w Palestynie,
prowadzone rzeczywiście, wzmocnione przez deklarację Balfoura, to był jeden z tych fatalnych skutków I wojny światowej i tak dalej, tej nowej teorii i tak dalej. Wydaje mi I się, że każde przekonaniu- porównanie historyczne Nie, jest ale- bardzo ryzykowne, bo każde gdzieś schodzi Ale- na manowce w pewnym Panie Igorze, momencie. dlaczego to jest ważne? Panie Dlaczego Marku, to jest ważne? inne są Dlatego, cele. że z faktu, że ktoś mówi, że tak jak z faktu, że bombardowane jest miasto, w żadnym wypadku nie można mówić o tym, że Amerykanie niewątpliwie dopuścili się rzeczy strasznej w Hiroshimie i Nagasaki, a potem pomogli odbudować Japonię. Z faktu, że jakiś... Ale to, że jakiś to znaczy, że co? że nic, Ale- że ocena jest Mówimy nietrafiona. O ludziach. Że Wie pan ocena co? jest Ja cały nietrafiona. czas słucham pana i pan I drugie. opowiada historię, jakieś analogie historyczne. Mówimy No, o ludziach, próbujemy o tym, co się dzieje tu i teraz. Małe dzieci są masakrowane pociskami, palone żywcem. Pociski są No odpalane i to jest z pełną tragedia. premedytacją. Małe dzieci, kobiety. Mamy 66 tysięcy ofiar śmiertelnych, 20 tysięcy dzieci, a pan będzie teraz opowiadał o UPA i innych historiach. Proszę mnie dobrze no. zrozumieć. to Różnica mamy między, tak nie, wiele tylko, razy. panowie, różnica między tymi wszystkimi historiami, o których pan teraz mówi, jest, jakie są cele. Wielka Brytania, kiedy bombardowała Drezno w 1945 roku, co jest godne potępienia, bo nie zabija się kobiet i dzieci, czy też Amerykanie, jak bombardowali Hiroshimę, no to mieli taką nadzieję, że to złamie III Rzeszę i złamie Cesarstwo Japonii, prawda? Ale nigdy w życiu przecież Wielka Brytania nie miała takiego pomysłu, żeby na gruzach Drezna zbudować angielskie miasto i wypędzić wszystkich ocalałych z gruzów. Nigdy w Hiroshimie Amerykanie nie mieli takiego pomysłu, żeby z tej Hiroshimy potem zrobić, nie wiem, przedmieście Miami, tak? Ma pan No, ale inną to pan zupełnie mówi o sytuację. nieszczęsnym spocie Trumpa. Izraelczycy? Nie, ja mówię o tym, że Izraelczycy, ideologia sionistyczna polega na tym, że trzeba się tych Arabów z tego terytorium pozbyć. I robią to konsekwentnie, jeszcze nawet zanim ten Izrael powstał. W 1948 roku, kiedy powstał Izrael, jego podstawą było wypędzenie 730 tysięcy Arabów z tamtych terenów, na których powstał Izrael. I oni konsekwentnie to robią. Panie Piotrze, w Izraelu Powiedzieli, momencie, żyje 7 milionów Żydów powiedział i 2 Ben Gurion, miliony Arabów, muzułmanów. okej, ale No i momencie, chrześcijan tylko też, proszę dać mi ale- dokończyć. Powiedział Ben Gurion, kiedy ucichły działa i powstało państwo Izrael w tych granicach 1948 roku, że największym ich błędem było to, że nie dokończyli roboty. Czyli nie wypędzili reszty Arabów z zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy. I tą robotę próbują dokończyć wszystkie, no nie wszystkie, ale większość kolejnych rządów Izraela i marzą o tym. I teraz to, co się stało, czyli ten godny potępienia atak Hamasu na te kibuce na południu 7 października, jest tylko pretekstem dla sionistów, żeby dokończyli swoje marzenie o zdobyciu przestrzeni życiowej i wypędzeniu Palestyńczyków z tego terenu. Znaczy jest bardzo dużo dowodów, Mogę o których zwrócić możemy uwagę, porozmawiać. mogę Jest to zwrócić zupełnie uwagę. coś innego niż... A chyba o przestrzeni życiowej oni tam nie padają takie argumenty. Pomyślisz też, Ale Piotrze, no, naprawdę nie trzymajmy się faktów, dobrze? No takie są fakty. to, co mówi Trump o Trzymajmy się budowaniu osiedli jakichś tam luksusowych i tak dalej, to jest jedna rzecz. A cele Izraela, który broni swojej niepodległości, teraz rozmawiamy o tym, momencie, czy może tak o bronić, właśnie, czy nie może. kolejny argument, bo to ja słuchałem też tej rozmowy, którą pan udzielił Igorowi Jankę, to znaczy czego Izrael broni? Bo panowie, bo pan nawet użył w tej rozmowie z Igorem Jankę czegoś takiego, że ta strona izraelska ma prawo być bardziej zagrożona. No przepraszam bardzo, Palestyńczycy 3000 ludzi w klapkach z kałasznikowami i z rakietami Kasam przeciwko armii wyposażonej w F-16, Jak będzie można coś F-35, powiedzieć, to odpowiem. rakiety i bomby Teraz atomowe. będzie No, można. kto komu bardziej zagraża? Jak na razie to Izraelczycy masakrują 60 tysięcy palestyńskich cywilów, a w drugą stronę jest 1000 ofiar. Tak mówiono, tak do tej pory zresztą, jak pan przeczyta Muzeum Zaginionych Sekretów, to zobaczy pan, że Ukraińcy tak samo mówią o pacyfikacji w 1930 roku, a pan jako autor Wołynia 43 wie najlepiej, że Polska miała powody obawiać się, że ten rzeczywiście, no powiedzmy sobie w 1930 roku UWO-OUN bezsilny ruch, że może doprowadzić do tragedii. I w pewnych okolicznościach historycznych doprowadził. Ale wróćmy do Ale to faktów. jest Ale pozwólcie, Wołyń, ale ale Jak skończyć? Piotrze, wróćmy do Wołyń, faktów. no. Mówił pan o gazie. powiesz. Tragedia Gazy, tyle razy słyszałem o tym naprawdę w Parlamencie Europejskim, nic do nich nie dociera. Tragedia Gazy polega między innymi na tym, że Egipt boi się Hamasu, który jest skrzydłem Bractwa Egipt Muzułmańskiego. Egipt boi się Hamasu i utrudnia ruch ludności. Ta Gaza powinna być już dawno rozbudowana. Wie Proszę pan, bardzo, co powinna zrobić z Gazą? Tak? na obszarze Szczecina mieszka 2 miliony ludzi. Na tym polega ich tragedia. Ci ludzie mają ograniczone możliwości migracji, naturalnych migracji i tak dalej. Oni rzeczywiście
Gaza jest najbardziej zaludnionym obszarem na świecie i na tym polega jej tragedia, również w czasie tej wojny. Ale to się nie zaczęło dzisiaj, to trwa od lat, między innymi dlatego, że Gaza była blokowana również przez Egipt i to jest po prostu zwykły fakt. Czyli to Przez Egipt jest winny i Hamas jest winny, i tylko Izrael nie jest winny. Panie Marku, Co to znaczy, że jest trzeba czynnik, rozładować prawda? gazę z ludności? No przecież to jest już, też wchodzi pan w taki bardzo ryzykowny język. To znaczy, proszę zrozumieć jedną rzecz. Izrael rozpoczął Ja mówię o swoją sytuacji, operację. ustalmy jedno, mówię o sytuacji przed wojną. Do Gazy nie przyjechali ludzie na wojnę i tak dalej, uciekinierzy i tak dalej, tylko przed wojną, przez wiele lat mówiono, że największy zamknięty obszar na świecie, najbardziej przeludniony, a zamknięty ten. Tej Gazie trzeba było pomagać. Poprzez Tej Gazie trzeba było rozładowanie pomagać, ludności. ale dlaczego? No proszę, Ja mam inne stanowisko w tej sprawie. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że Izrael, jeżeli spojrzycie państwo na mapę, no to Gaza rozciąga się tak, upraszczając, z północy na południe. Izrael rozpoczął swoją operację od północy, rolując kolejne dzielnice, niszcząc, bombardując i przeganiając ludność na południe. Dlaczego? I nie jest to tajemnicą, bo oni to mówili otwartym tekstem, żeby wywołać właśnie presję migracyjną na granicę z Egiptem. Te masy ludzkie, uciekając przed bombami, przed tym straszliwym horrorem, któremu teraz urządzają Izraelczycy, wpadłyby na Synaj. Izraelczycy by potem zablokowali granicę i powiedzieli, no skoro sami uciekli, to nie mają prawa powrotu, bo to już przerabialiśmy w roku 48. Do dzisiaj ma pan 5 milionów potomków tych ludzi wypędzonych w 48 roku, którym Izrael odmawia prawa do powrotu do swoich domów. W związku z tym to już było przerabiane. Gdyby Egipt otworzył granicę, syjoniści osiągnęliby swój cel w postaci wyczyszczenia w kółko etnicznego powtarza, Palestyny z Palestyńczyków. syjoniści i tak dalej. Wie pan, syjonizm może być ideologią czy ruchem, który budzi podziw, albo nie. No, wśród Żydów to też było sporne i tak Jest. dalej, ale, panie redaktorze, ale dlatego mi się ten język nie podoba, że trenerzy trochę starszego pokolenia i to tak u nas w latach 60. mówiono o Żydach syjoniści, jakby to było, nie wiem, coś strasznego. I to, że w czasie tej wojny naprawdę syjonizm stał się jakimś epitetem, to naprawdę jest trochę... Ale to, jeżeli sionizm stał się epitetem, to jest tylko wskutek działań Izraela. A spróbujmy, panowie, trochę uporządkować. Ale wróćmy, bo ja nie dokończyłem sprawy. Więc mówię, pierwsza sprawa. Gaza jest obszarem tak przeludnionym, tak zamkniętym i tak dalej, dlatego, że rządy Hamasu, ale również sytuacja społeczna w Gazie budziła obawy różnych sąsiadów, znaczy dwóch sąsiadów, nie tylko Izraela, ale Egiptu. I Egipt, nie mówię, że on jest głównym winnym, ale jest świadkiem niejako. Świadkiem obaw. Druga rzecz, mówimy cały czas o Palestyńczykach. No, na zachodnim brzegu nie trwa wojna. Tam nie kochają Izraela, ale tam nie trwa wojna. To jest wojna z Hamasem, który stworzył parapaństwo w Gazie. Parapaństwo, które było zwrócone nie tylko przeciwko Izraelowi, również przeciwko Palestynie. Bo Hamas po wygraniu tych wyborów, jak pan mówił, 19 lat temu, ogłosił się rządem całej Palestyny, czyli zdelegitymizował ruch palestyński w imię bardzo często, jak że walka z korupcją i tak dalej, no wszystko dobrze. Ale zdelegitymizował cały ruch palestyński, rozprawili się bardzo brutalnie z opozycją, a potem zaatakowali Izrael. I to jest problem. Ja o tym mówię, że to jest A problem. jeszcze do tego Egiptu. Okej. Czy pan uważa, że, Ja mówię, że że- pan uważa, że Egipt ponosi winę za sytuację częściową w Egipt ramach jest- Gazy? Proszę sobie wyobrazić taką samą sytuację, gdyby ten Gaza była na wschodniej granicy Polski. To byśmy... O tym rozmawialiśmy tydzień temu. No. A nawiasem mówiąc, bo jeszcze to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o perspektywie, dlatego że metodologia, również w książce pana Piotra ciekawe i tak dalej, no, ogromny zbiór wypowiedzi i tak dalej, polega na tym, że z pojedynczych wypowiedzi, reprezentatywnych albo niereprezentatywnych, buduje się pewną konstrukcję mającą obrazować intencje. Tymczasem, jeżeli chodzi o oficjalne stanowisko w czasie tej wojny, no to Netanyahu powiedział, jak uważam, że to bardzo dobrze, mówiliśmy o tym tydzień temu, ja miałem taką nadzieję, w ogóle zanim ta wojna wybuchła, że ktoś zacznie o tym myśleć, że tam powinno być wprowadzone jakieś wiarygodne państwo muzułmańskie albo państwo akceptowalne politycznie dla Palestyńczyków, które będzie administrować tym terenem do czasu wolnych wyborów i tak dalej i zagwarantuje, że Hamas nie będzie prowadził swojej działalności. Netanyahu to powiedział. Że to, ja nie wiem, czy to jest realistyczne, czy to jest propaganda i tak dalej, możemy o tym dyskutować, ale jeżeli chodzi o oficjalne stanowisko, to stanowisko jest takie, że tam powinno wejść jakieś państwo muzułmańskie, które będzie akceptowalne dla miejscowej ludności i pod którego nadzorem dojdzie tam po prostu do wolnych wyborów, do wyłonienia władzy odpowiadającej tej ludności i tak dalej. A jak ludność zagłosuje na Hamas, to bez skutku?
no to jest problem. Nie, no przepraszam. Ale wiesz dobrze, to Nie, ale Piotrze, to nie była normalna sytuacja, Okej, ale normalne jeżeli- wybory, normalne ugrupowanie. Było to normalne prawda? wybory, bo Ameryka mówiła, że zróbcie wybory, będzie wszystko fajnie, bo to był Bush i jego wszystkie mesjanistyczne pomysły uzdrowienia świata na modłę amerykańską. Ale nie Jak uważasz, że mówią Hamas jest Palestyńczycy. jest normalną partią No i polityczną. zaraz przejdziemy do tej demokracji. Jak mówią Palestyńczycy, no to demokracja jest wtedy, kiedy są takie wynik wyborów, który pasuje Ameryce i Izraelowi. Ale już pani Marku sprawia do absurdu. Jakieś komisje, komisaryczny zarząd strefy Gazy, to zróbmy taki sam zarząd komisaryczny Izraela. Bo Izrael jak na razie zamordował dużo więcej ludzi niż Hamas. To jest raz. Dwa. Czy to jest wojna z Hamasem? Powtarza pan w pewnym sensie trochę takie deklaratywne tezy, jakby to powiedzieć, no tego całego aparatu informacyjnego Izraela, tak delikatnie mówiąc, że to jest wojna z Hamasem. Izrael toczy dwie wojny. Jedna to jest wojna z Hamasem, do której ma pełne prawo. Ja to już mówiłem w programie tym, kiedy myśmy rozmawiali. To znaczy cywilizowani ludzie w momencie, kiedy są zaatakowani, to dopadają tych ludzi, którzy ich zaatakowali, ich zabijają, ponieważ jest odpowiedzialność indywidualna, a nie zbiorowa. I nikt by nie miał pretensji. Operacja policyjna. Nie, Wojny, to... target killing, tak zwane, którym są Izraelczycy mistrzami. Zapewnia pan Ismail Haniya, przywódca Hamasu, wpadł mu izraelski dron przez okno do sypialni i wysadził go w powietrze. Sinwar został również zabity. Zostali zabici inni. Teraz nawet w Katarze próbowali ich dopaść, oczywiście nic z tego nie wyszło. Ale Izrael jest mistrzem, co też pokazał w Libanie, eliminując całe kierownictwo Hamasu przy pomocy tych wybuchających pagerów. Zabił też Nasrallaha. Potrafi to robić. W związku z tym Izrael cały czas... Nie, momencie, panowie, dajcie mi Nagle dokończyć. 1000 osób zostało zmasakrowanych, ileś jeszcze porwanych. Nie? No to trudno no. oczekiwać, żeby NATO odpowiadał chirurgicznym atakiem. Dlaczego nie? No ale pani Dlaczego nie? Dlaczego? No właśnie, ja oczekuję tego od każdego cywilizowanego kraju. Zrobiliście mi krzywdę, znajduję tych konkretnych, odpowiedzialnych ludzi, którzy to zorganizowali, wymyślili, dostarczyli sprzęt i wykonali, dopadam ich i zabijam. Natomiast nie można ale pan stosować dobrze wie, że odpowiedzialności kolektywnej. W związku z tym, oprócz wojny z Hamasem, której Izrael toczy i powinien nie można toczyć, mówić, i tu docieramy do sedna sprawy. jest druga wojna, którą Izrael toczy. Jest to wojna z narodem palestyńskim, którego chce się po prostu pozbyć z tego terytorium. Kiedyś był taki premier Itzhak Rabin, który powiedział, że największym naszym marzeniem jako Izraelczyków byłoby to, żeby strefa Gazy kiedyś zatonęła w morzu. No i tonie w morzu krwi. No, Rabin zrobił Oslo, Izraelczycy po Oslo zlikwidowali osiedla w Gazie, ewakuowali przymusem tych mieszkających tam Żydów i tak dalej. Panie Piotrze, tak, ale rozmawiajmy dlaczego? nie o tym, co ktoś kiedyś powiedział, tylko rozmawiajmy o faktach. No to Fakty są takie, że w Izraelu mieszka 2 miliony arabskich muzułmanów, korzystających z reprezentacji politycznej, mających swoje instytucje i tak dalej. I to jest fakt. No, Ale niech pan proszę pana, co to ma Piotrze, daj teraz skończyć panu Markowi za chwilę. twierdzenie, że Izrael dąży, że oczywiście każdy może mieć, pan może mieć swoje wizje kresowe i tak dalej, każdy ma prawo. Tylko z faktu, że ktoś ma jakieś wizje w jakimś kraju, nawet politycy, nie wynika, że to jest przedmiotem polityki. Przedmiotem polityki Izraela nie jest usunięcie Arabów czy muzułmanów czy świętych miejsc chrześcijaństwa czy islamu ze swojego terytorium. Przedmiotem polityki państwa. Nie mówię o tym, że jakaś tam organizacja coś powie, bo po prostu to jest. Tam mieszka 2 miliony muzułmanów biorących udział w życiu publicznym i tak dalej. To nie są Arabowie z zachodniego brzegu Jordanu, to nie są mieszkańcy Gazy. I to jest program. Czy pan naprawdę, jeżeli pan mówi, ja czytałem to, słyszałem, druga kategoria i tak dalej, czy pan twierdzi, że status muzułmanów, obywateli Izraela jest gorszy niż Żydów w Iranie? Czy oni muszą się entuzjazmować polityką Izraela, tak jak Żydzi w Iranie, którzy owszem, mają swojego symbolicznego tam posła w parlamencie irańskim, którzy muszą się entuzjazmować polityką antyizraelską Iranu, żeby zachować swoje prawa obywatelskie. Reprezentacja polityczna arabska w Izraelu, co może być dobrze czy niedobrze, pełną swobodę wyrażania sympatii, uzasadniania prawomocności stanowiska palestyńskiego i tak dalej, czy ludzie są. Ja nie wiem, czy to jest optymalna forma współżycia, czy nie, ale wiem jedno. W pana książce pan się powołuje na Tony'ego Jooda. I pan pisze tam, że Tony Jood bardzo trafnie powiedział, że Izrael
to jest takie, bo rzeczywiście jest taka teoria, że Izrael to jest spóźnione państwo, że na przykład jeżeli chodzi o stosunek państwa i religii, to tam się toczą spory, które we Francji toczyły się w czasach III Republiki 120 i 150 lat temu. I Tony Judd pisze, pan to aprobatywnie cytuje, że Izrael to jest takie państwo jak te państewka, które w Europie Środkowej powstały po traktacie wersalskim. Takie jak Czechosłowacja, jak ta Romania Mare, ta powiększona Rumunia, jak Polska, prawda? To jest takie państwo nacjonalistyczne, nastawione na siebie, na przetrwanie, dbające o swój narodowy charakter i tak dalej. Dla pana może być to źle, ale ja uważam, że to jest normalna kolej rzeczy. Że to państwo powstało, żeby dać, tak jak Polska powstała i przy wszystkich tragediach, które przeżyliśmy w dwudziestoleciu, konfliktach i tak dalej, powstała po to, żeby kultura polska miała gdzie żyć, żeby naród polski miał państwo, w którym żyje u siebie, żeby zachować niepodległość. Tak samo w tym samym celu powstał Izrael. I teraz wie pan, jeżeli... Mogę coś jedno powiedzieć rzecz? Bardzo proszę, tylko ja mówię, Tylko dla jedna mnie różnica kryterium była. nie jest, to nie jest ostatecznym kryterium, nie jest demokracja, chociaż mówię, to kryterium Izrael w zupełności spełnia. Dla mnie kryterium, obowiązkiem każdego państwa jest dobro wspólne i współżycie ludzi. Ja panu jeszcze raz powtórzę to pytanie, czy pan naprawdę twierdzi, że Żydzi irańscy są obywatelami wyższej kategorii niż Arabowie izraelscy, czy nie? Dobrze, momencik, bo wie pan co, ale jak to, czy ja naprawdę twierdzę? Gdzie ja to kiedykolwiek twierdziłem? O czym pan mówi? Jaki O tej Iran? drugiej kategorii. Ale jaki Iran? Nie rozmawiamy O o tej Iranie, drugiej rozmawiamy o kategorii, w rzezi. moim przekonaniu. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest rozmowa. Ja, Gaza, śmierć, trupy, Toczy się Iran, wojna, to jest tragedia. Kuba i pan cały czas ucieka z tej Gazy. Jaki Iran? To nie ma nic wspólnego z Iranem. Proszę mnie posłuchać jedną rzecz. Jeżeli chcesz... Dobrze, a potem pańska- odpowiem. Ja pańska, będę słuchał, a e, potem odpowiem. Dobrze? Dobrze. Tak, Pańska analogia, tak, to tutaj się toczy. pańska analogia z Polską nawet się pojawiła. Otóż, panie Marku, jest zasadnicza różnica pomiędzy powstaniem Polski a Izraela. Izrael powstał w Polsce, przepraszam, jest zasadnicza różnica między powstaniem Izraela a Polską. Polska powstała w Polsce, a Izrael powstał w Palestynie. To jest zasadnicza różnica. My jesteśmy u siebie, a Izraelczycy są u Palestyńczyków. A wie pan ile... A Więc od kolonizacja... tego w ogóle zacznijmy. Dobrze, tak. A dlaczego teraz. Izrael nie jest u siebie? Przecież tam naprawdę, wie pan, są ludzie, Dwa. którzy się urodzili od 8 pokoleń tam. No, oczywiście, że tak, ale chce pan rozmawiać teraz, rozumiem, o genezie sionizmu, tak? Skoro pan I mówi ja panu o jeszcze raz momencie, kiedy powstały te państwa. powtórzę to, co mówiłem poprzednio. Kiedy Teraz naprawdę, jeszcze kiedy do- delegacja polska, Dmowski, Paderewski, w Zapleczu, Wasilewski, inni negocjowali traktat wersalski, to negocjowali nie tylko o prawach etnicznych i historycznych, ale o prawach strategicznych i warunkach przetrwania państwa. Kolonizacja wojskowa na Wołyniu, którą można w oparciu o pana kryteria potępiać, uważam, że było gratyfikacją dla żołnierzy niepodległości i tak dalej, objęła terytorium 1300 km², czyli terytorium odpowiadające 1/4 zachodniego brzegu albo 4 gazom. I było pretekstem, do tej pory było pretekstem. Dobra, panowie, to teraz ja miałem przerwać. Muszę dać. Pan Marek mówi od 10 minut, ja nie mam w ogóle bo nie mogę dojść do słowa. Pierwsza sprawa. Ale naprawdę... Tak, szybko panu czas idzie. Pierwsza sprawa. Nie, panowie macie tyle samo czasu. Analogia z UPA, spróbuję więc tak, po to raz użytkować. pierwszy, no może możecie teraz porozmawiać o Ukrainie, polsko-ukraińskich No nie, problemach, właśnie. ale tak, Ruch terrorystyczny, kolonizacja tych osadników polskich na Wołyniu była oczywiście kompletnie absurdalna, bo zadrażniała się totalnie stosunki, a potem państwo polskie, jak wiadomo, tych ludzi zostawiło na lodzie i zostali wymordowani na Wołyniu w 1943 roku, w związku z tym... Ale usprawiedliwiała mordy? No nie, i tutaj dochodzimy. Jeżeli chce pan znaleźć dobrą analogię, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i konflikt polsko-ukraiński, ja widzę dokładnie odwrotną analogię. To znaczy, to UPA mówiła, że my, dokonując tej straszliwej rzezi polskiej ludności cywilnej, rozbijając głowy dzieci siekierami i niszcząc Polaków, żebyśmy mieli tutaj Ukrainę czystą jak łza, odpłacamy za straszne prześladowania z II Rzeczypospolitej, które były znacznie mniejsze. I to Izrael właśnie tak mówi. Jakie tam były prześladowania? No właśnie. Panowie, bo Znaczy były, ale nie takie, żeby Panowie, usprawiedliwić Wołyń. Tak? panowie, W związku z panowie, tym teraz, to, przepraszam. nie momencik, ale w tej analogii to Izrael bardziej przyna UPA, a nie To Polska. ja tutaj to utnę w tym momencie, nie, bo zapędzamy się. Też tak myślę. Analogie Rozmawiamy historyczne, o gazie. proszę was, żebyście nie używali analogii historycznych, bo Nie, wiesz, no, każdą, ale panie Marku, teraz ja tylko tutaj właśnie tylko rozdaję wam głos, ale nie chcę powiem. Analogie historyczne
bardzo łatwo prowadzą nas w jakieś dziwne kąty, bo każda gdzieś jest krzywa i pewne nie pasuje i tak będziemy sobie ping-pong możemy stosować wiele razy. Spróbujmy wrócić do tego mojego pierwszego pytania. Pytałem o ludobójstwo, ale chciałem zapytać, bo nie udało mi się tego pytania wam zadać, ale też panowie bardzo ciekawie rozmawiacie, więc wam nie chciałem przerywać. O tym, w którym momencie po ataku, jaki był, tak? Zgadzamy się do tego. Atak był straszliwy, to rozumiem, że tu nie ma żadnego sporu. Mówię o ataku z 7 października. Do którego momentu państwo zaatakowane ma prawo się bronić i reagować w taki sposób, jak się w czasie wojny zaatakowane państwo broni, a od którego momentu to zaczyna być niemoralne, niezgodne z naszym porządkiem, od którego momentu tego nie akceptujemy. Piotrze. No, dla mnie kryterium jest bardzo proste. Celem uzasadnionym są ludzie w mundurach albo ludzie odpowiedzialni za konkretne cele, czy tam czyny, których... Ale w ogóle przypomnij sobie związku z taką tym- konkretną sytuację tego 7 października, nie? Kiedy oni zaatakowali, też nie, zaatakowali ludzie na koncertach, siedzących w ogródkach, w domach, prawda, w sposób straszliwy, okrutny, nieludzki. Teraz po drugiej stronie, jak się spodziewasz, jaka powinna być ta reakcja? Że oni usiądą, powiedzą, słuchajcie, bądźmy spokojni, my teraz punktowo zaatakujemy parę celów w innym kraju. Wyobraź taką sytuację z naszym krajem, bo ktoś nas w ten sposób zaatakował. No i co, uważasz, żeby ktoś nas tak... Ja nie wiem, ja nie uważam. Mordowali mu Ja cię pół pytam. narodu, no posłuchaj, przecież to jest kwestia, trochę się kręcimy w kółko, to znaczy jest to kwestia indywidualnej odpowiedzialności. Hamas dokonał tego ataku i Hamas powinien być celem odwetowego ataku, czy jakbyśmy to nazwali, no ale niezwykła ludność palestyńska. I też słyszymy cały czas ze strony Izraelczyków, że tam nie ma niewinnych w Gazie. Ile razy to słyszałem, ile razy będąc w Izraelu, czy teraz podczas tych wszystkich nagrań wideo, które oni wrzucają chętnie na TikToka, które staną się teraz prawdopodobnie tym dowodami, czy też materiałem dowodowym w wszystkich rozprawach przed sądami międzynarodowymi. Nie ma niewinnych w Gazie, bo wiadomo, dzieci mogą wyrosnąć do terrorystów, a kobiety mogą urodzić terrorystów. No to jest ta logika, prawda? Logika Hammurabiego, w której tylko zamiast jednego oka się wykuwa 50 oczu za jedno wykłute. W związku z tym to jest ta nieproporcjonalna zasada, sprzeczna z moimi zasadami, z moim kodem moralnym jako katolika, jako człowieka, który się identyfikuje z cywilizacją chrześcijańską. No nie można mordować kobiet i dzieci. Izraelczycy, o czym mówił mój przedmówca, mają teraz bardzo mocny ten element religijny, czy też fundamentalizmu judaistycznego, w którym ci Palestyńczycy są Amalekiem, czyli to pan jest pewnie lepszym specjalistą od tego, czyli Amalekici, czyli ten ród, który trzeba tam, Jahwe powiedział Hebrajczykom, żeby sobie go wyrżnęli razem z kobietami, dziećmi i z trzodą chlebną nawet. I teraz, panowie, to, co ja dostrzegam, schodząc z tego poziomu naszej dzisiejszej rozmowy, która mówimy o polityce, prawie do obrony, czy samoobrony, moim zdaniem to jest tak. Cały czas wszyscy mówimy, że Izrael ma do czegoś prawo. A dlaczego Palestyńczycy, po pierwsze, nie mają prawa do oporu? To jest raz, przeciwko okupacji. To jest osobna dyskusja. Okay. Ja bym chciał, żebyśmy teraz, pan Marek Jurek, żeby się odniósł do tego, czy pan nie ma z tym problemu, bo ja mam problem, patrząc na to, w jaki sposób Izrael atakuje osiedla w Gazie i no trudno to Ale panie zaakceptować. Igorze, mówiliśmy o tym tydzień temu, że pod koniec ubiegłego roku premier Izraela zdymisjonował ministra obrony generała Galanta, który powiedział, że militarne cele osiągalne zostały osiągnięte i że basta. No, ale był inny. I to Galant jest tutaj niepodejrzany, bo też jest oskarżony przez te trybunały i tak dalej. Ale były i inne opinie. Przecież ta wojna mogłaby się skończyć. Ja mówię, powstanie warszawskie skapitulowało. Niemcy skapitulowały. W tym czasie, jak Niemcy skapitulowały, Japonia mówiła, zabrakło im kodeksu Bushido, powinni bić się do końca. Po atakach nuklearnych Japonia skapitulowała. Wszyscy kapitulowali po to, żeby ocalić ludność cywilną. Przecież ta wojna, pan miałby rację, panie Piotrze, gdyby tam się działo coś złego po kapitulacji Hamasu. Clausewitz powiedział, że celem wojny jest zlikwidowanie możliwości działania przeciwnej armii.
No i ta armia działa, no niestety ukrywa się wśród ludności cywilnej, traktuje ją jako tarczę, nie rozważa w żadnym wypadku oszczędzenia tego losu cywilnej ludności przez zaniechanie tych działań zbrojnych. Jeżeli no jest tak, wie pan, jeżeli tak jest, jak pan mówi, no to właściwie powinni skapitulować, żeby ratować ludzi i negocjować warunki kapitulacji. Ale ty Ale nie jak pan uznajesz sobie tego argumentu, Piotrze, że, A druga że rzecz, Hamas używa dzieci i kobiet jako tarcz i ludzi. I muszę, tak? i muszę, Ja uważam, że panie Izrael Boże, muszę używa. dokończyć. Muszę Ale co, dokończyć. Hamas nie używa? Już odpowiem. Jeżeli można, to Ale dokończyć. tylko chciał, żeby... No i druga rzecz, no mówię, to naprawdę to musimy wyjaśnić, czy mówienie o jakimś usunięciu wszystkich i tak dalej. No powtórzę jeszcze raz, w Izraelu mimo ucieczki Arabów i uniemożliwienia im powrotu, to znaczy zaoferowania powrotu, jeżeli wracacie natychmiast, jeżeli nie wrócicie po tych tam paru miesiącach i tak dalej, sprawa jest skończona. Po tym wszystkim, co w 1948 roku i tak dalej. Mieszka 2 miliony obywateli arabsko-muzułmańskich, iluż obywateli jeszcze arabsko-chrześcijańskich. Mieszkają Druzowie, którzy, attaché militaire izraelskim w tej chwili jest Druz, czyli etnicznie biorąc Arab, chociaż nie muzułmanin. Izraela w Warszawie. Ale nie wchodźmy... Tak, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, Izrael że jest wspaniałym Izrael... krajem. Nie, Izrael ustanowił swoją suwerenność, to co było programem Herzla, państwo żydowskie i tak dalej, ustanowił swoją suwerenność i pod tą suwerennością toczy się jakieś życie arabskie, muzułmańskie, mają reprezentację polityczną i jak uważam, jeżeli mielibyśmy szukać kryterium do oceny tego i jak uważam, to są warunki znacznie bardziej godne niż na przykład te, jakie mają, no w Maroku, nie wiem, czy jeszcze jakaś garść Żydów pewnie jest, to ładne państwo Maroko w ogóle, dobra monarchia stara, ale mają znacznie lepsze niż mają w Iranie. I to jest, ja nie i to jestem jest Irańczykiem. Ale co Ale to... po co ale to ma co to powiedzieć na wiatraka? No, że pan Piotr powtarzał Ja może bez Iran jest przerwy, że lepszy celem niż Izrael. Izraela jest usunięcie wszystkich Palestyńczyków czy wszystkich Arabów z ziemi świętej. No ale oni są, nikt ich nie usuwa. No, jak tak to- można mówić? to nie- Dobra, a Piotrze, ja zadam ci pytanie o Już tarczę, bo to- to jest poważne. czekaj, Dostają poważne- nagrody państwowe, są Dwa profesjonalni. tematy. no. Dobrze, 2 tematy. To najpierw Hamas żywe tarcze. Nie, zacznę od tego, żeby to skończyć. O co chodzi? Jest pewien ideologiczne marzenie, które mają sionisci. I pan to nie jest- zna w drodze Nie, tak, nie w drodze rentgena. rentgena, tylko w drodze ucha. Słucham sobie, Bo co ludzie mówi... coś na ulicy. Nie, Smotrich na przykład. Ale to Albo na Smotrich, przykład ale Ben-Gvir. Smotrich, to Ale też nie Netanyahu są... też te same rzeczy. Ale Panowie, Piotr, sprawa jest Smotrich, następująca. Ben-Gvir to nie jest 100% Okej. Izraelczyków. Ja znam wielu Izraelczycy Izraelczyków, którzy mówią zupełnie innym powiedzieli, językiem. zagrozili, nie wiem czy pamiętacie panowie, że odpowiedzią na uznanie przez tam kilka krajów, które jeszcze nie uznawały europejskich Palestyny, będzie aneksja zachodniego brzegu Jordanu. Oni jasno mówią, że chcą to zrobić step by step. To jest, przecież ja naprawdę nie wymyślam sobie tego, no mówią to ci radykalni sioniści, którzy dzisiaj rządzą tym państwem. To znaczy, najpierw rozwiążemy problem palestyński w Gazie, potem na zachodnim brzegu Jordanu i trzeba też się pozbyć tych wrednych z Nazaretu Arabów, chrześcijan, którzy tam siedzą. Czy oni są tacy szczęśliwi? No godziny z nimi przegadałem, z tymi ludźmi. Byłem w Nazarecie mnóstwo razy, byłem na Negewie. Oni się czują obywatelami drugiej kategorii. Oczywiście może pan powiedzieć, że mają 2 posłów w Knesecie na 120 i co mogą zrobić tymi 2 posłami? Nigdy nic nie przeforsowali, nigdy nie są w stanie zrobić, a jeszcze jest to taki papierek lakmusowy, po prostu proszę bardzo, jest demokracja, 2 posłów mają Arabów. Nie, mają posłów z wyboru. No okej, no mają. Mają sobie wyborą w uczciwych wyborach i tak dalej. Właśnie. Pan wie, że w Izraelu okej, nie ma dobrze. okręgów wyborczych. Tylu ilu, wie pan, jest jedna lista, kraj jest okręgiem, ilu się posłów wybierze, tylu się ma. No. Ja użyję może takiego czegoś, co przemówi do pańskiego, powiedziałbym, sumienia jako katolika. To znaczy, na przykład miałem ten zaszczyt, że jak pracując w Rzeczpospolitej, towarzyszyłem Benedyktowi XVI w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Właśnie w Nazarecie była wielka, piękna msza. Chociażby wtedy rozmawiałem z księżmi też tamtejszymi, ludźmi, którzy tam mieszkają i oni rozmawiali z ludźmi z otoczenia papieża i opowiadali o swoim ciężkim losie i naprawdę czują się źle w tym państwie, które odmawia im bycia obywatelami pierwszej kategorii. Ale co pan O, przez to rozumie? no chociaż ja tak, panu, ja, to mogę panu powiedzieć ten przykład. ja się mogę z żeby- panem częściej... Zejdźmy z góry na sam dół. Po wybuchu wojny, czy też może inaczej, po obecnej eskalacji, którą spowodował atak Hamasu 7 października 23 roku, Izraelczycy zaczęli łapać nagle bardzo dużą ilość ludzi i brać do niewoli. Zarówno
tych ludzi, którzy tam wybiegli z tej strefy Gazy do południowego Izraela, jak i również potem te aresztowania dotyczyły przedstawicieli elit i również tych izraelskich Arabów, czy tych Palestyńczyków z arabskim obywatelstwem, między innymi za posty na Facebooku, w których oni, i to nie były takie posty w stylu brawo Hamas, że wyrżnęli Żydów, tylko to były takie posty w stylu, no tam, że ta odpowiedź jest nieproporcjonalna i tak dalej, i tak dalej. I w raporcie organizacji izraelskiej B'Tselem Welcome to Hell, który opowiada o tym, w jaki sposób byli przetrzymywani Palestyńczycy w izraelskim specjalnym więzieniu na pustyni Negev Sde Tamin i w innych również punktach, do tych przyjeżdżali również nie tylko Palestyńczycy złapani w Gazie, ale również obywatele Izraela, ci Arabowie, których pan mówi, że taki im raj tam urządzili. I oni zostali potraktowani jako specjalni więźniowie bezpieczeństwa. Skuwano im ręce w ten sposób, że one czerniały. Wszystkim tam oczywiście ludziom, prawda? Bito ich, odmawiano im podstawowych praw człowieka, gnębiono, szydzono. Z nich jest tam rozmowa z jedną studentką, która trafiła do takiego więzienia, została rozebrana do golasa. Izraelskie żołnierki bardzo agresywnie wyszydzały jej wygląd fizyczny, potem była głodzona, bita i w straszliwy sposób traktowana. A potem wyszła z tego więzienia, okazało się, że za post na Facebooku, czy tam za taką pierdołę nic nie mogą jej zrobić. No i wróciła sobie z powrotem na uniwersytet, gdzie teraz siedzi z kolegami żydowskimi w klasie, którzy mówią, że arabskich studentów trzeba się pozbyć. No i to jest rzeczywistość życia izraelskich Arabów w tym raju, jakim im Izrael urządza. No to tyle. Że źle o sobie mówią ludzie nawzajem, tak? Wie pan, ja jestem skłonny się Nie no, zgodzić biją z ich, tym. pokazują. Piotrze, nie odpowiedziałeś na jedno pytanie, ale ja chcę wrócić do tarcze. wątek. Żywe tarcze Hamas, bo Dobra, to- żywe tarcze Hamas. Okej. To jest najklasyczny, jak ja się zajmuję sprawą... jest to faktem, czy nie? No to pozwolisz, że ci odpowiem w ten sposób. Ja, powiem panu, jak pracowałem w Rzeczpospolitej, kiedy zajmowałem się właśnie tymi sprawami i tam, jak pamiętacie panowie, Izrael robi coś takiego jak taktyka strzyżenia trawy. Czyli polega to na tym, że jak trochę ten Hamas i ci Palestyńczycy trochę odrosną w tej strefie Gazy, to trzeba przejechać się po nich wielką kosiarką. Operacja Protective Edge, operacja Cast Lead, czyli tam płyny ołów, tak, którą obserwowałem, zresztą byłem wtedy tam akredytowany co ciekawe, przy wojskach izraelskich przez pewien czas, więc mogłem to oglądać z bliska. I teraz, zawsze jak dzwoniłem do rzeczników IDF, to były dwie sprawy. My jesteśmy najbardziej humanitarną świata armią, ponieważ dzwonimy do tych Palestyńczyków i uprzedzamy ich, że będziemy bombardować. Tylko na przykład potrafią to zrobić w ten sposób, na co są dowody, że wysyłają mailem to, że trzeba się z jakiegoś terenu usunąć, ale wyłączają wcześniej prąd. No, to taki przykład. Teraz żywe tarcze. To jest ten drugie hasło, które zawsze oni mi mówili. Oni są jak katarynki, jak roboty. Masz wrażenie, że rozmawiasz po prostu z takim sztuczną inteligencją, jak w banku czasami. Cała wina polega na tym, że to Hamas używa tych ludzi jako żywe tarcze. Tylko problem polega na tym, że nie ma czegoś takiej sytuacji, w której Hamasowiec przystawia do głowy pistolet jakiemuś Palestyńczykowi i mówi, proszę bardzo, strzelajcie, prawda? No Hamas działa na tym terenie, tak? Izrael jest odpowiedzialny za to, że strzela do konkretnych celów, do konkretnych budynków. Zwala teraz, widzieliście panowie, te budynki w strefie Gazy, w których jest ludność cywilna, przepędza ich z jednego miejsca na drugie i teraz mówi pan, panie Marku, że są jakieś ośrodki oporu. Co to jest za opór? No trwa, no to czemu Ale nie ma jaki kapitulacji? To czemu nie ma Czyli kapitulacji? brak kapitulacji jest aktem oporu. No w tym sensie tak, czyli może dlatego Mediacji mordować i ludzi. tak dalej. Ale nie ma na przykład czegoś takiego, panowie, żeby było jasne, że na przykład, nie wiem, to właśnie Izrael przekonuje nas, że zbombardowaliśmy szpital, ponieważ pod spodem był tunel Hamasu, a potem się okazuje, że żadnego tunelu dziwnym trafem nie było. To jest właśnie rzeczywistość tych żywych tarcz. To jest po prostu element propagandy sionistycznej, czy też izraelskiej, jeżeli pan woli to określenie, która cały czas jesteśmy karmieni. Natomiast i Hamas właściwie obecnie jest już kompletnie na łopatkach, w tym sensie, że nie wiem, no nie strzela rakietami Kasam, tak? Bo kiedyś jeszcze mówili, że jak strzelają Kasamami przez Strzelali co noc. obok strzelali. przedszkola, to wtedy trzeba walnąć w przedszkole, zabić 30 dzieci wina Hamasu, tak? Izrael dysponuje, panowie, super precyzyjną bronią. Najlepszą być może na świecie. Mają No tak, swoje ale- kwadrykoptery, potrafią celować w konkretnych Hamasowców, a zabijają zwykłych Ale ludzi. Gaza jest tak, ja tego nie bronię, bo ja mam też z tym olbrzymie wątpliwości, ale mówimy o tak gęsto zaludnionym terenie, no, że trudno sobie wyobrazić precyzyjny atak. Nie? Jedno to, że Izraelczycy grają bardzo ostro i bardzo brutalnie i to też budzi moje olbrzymie wątpliwości, ale z drugiej strony, no oczywiście, że Hamas wykorzystuje to gęste zaludnienie i to, że kopią te tunele pod terenami bardzo gęsto zaludnionymi, tam gdzie są
i kobiety, i dzieci, i żyją normalnie. No dobrze, I oczywiście to wykorzystują. możemy podejść w ten sposób, no tylko w takim razie, panowie, uznajmy w takim razie, że rzeź Woli była winą Armii Krajowej, tak? W tym sensie, że użyła tych cywilów jako żywych tarcz. No nie, ale to znowu jest każdy, wiesz, sorry, Aha, ale mieliśmy nie używać. to są tak ryzykowe, bo to można na każde, można dać Nie, to jest ważne, bo Armia Krajowa chciała wyprowadzić cywilów z Warszawy. I wie pan co, to o czym pan mówi, ja nie wiem, może coś tak... Nie, ale czy jesteście w stanie, panowie, gdzieś dziś dojść do jakiegoś... Ja czy wiem jesteśmy właściwie, w na stanie czym wrócić- podstawie pan twierdzi, że w jaki- chce wyprowadzić cywilów z Warszawy. jaki Nie sposób- przyjmę sobie taki dokument. Mało tego, torpedowała próbę wyprowadzenia cywilów z Warszawy. Na przynajmniej 2 takie sytuacje. No. Dobra, w jaki sposób można, waszym zdaniem, można dzisiaj tak, doprowadzić do tego, żeby po ataku, który nastąpił, który jest brutalny, ten odwet, który z jednej strony jest zrozumiały, ale jego skala jest trudna do zaakceptowania, no żeby gdzie Izrael mógł zagrać inaczej? Jak mógł się zachować inaczej, żeby zachować swoją, żeby mieć prawo walczyć o swoje bezpieczeństwo? No bo to tak naprawdę i przecież im chodzi, to jest walka o to, żeby mogli codziennie normalnie żyć, żeby mogli odbić tych zakładników, a z drugiej strony nie dokonywać takiej masakry. Czy w ogóle jest wyjście z takiej sytuacji? W Nie jakimkolwiek są państwie? zakładników. No właśnie, jakaś kolejna teza. Ale Panie Marku, no ale jest teza, tylko tak uważają rodziny tych zakładników. No tak, jest ogromny. Powiem tak, panowie, na razie Izraelczycy, bo tak, zakładników wzięto Ale na pewno 251. wszyscy Izraelczycy to na pewno chcą, żeby był spokój i chcieliby normalnie żyć. Nie? I teraz w związku z tym tak eliminują wrogów, którzy ich życiu zagrażają. 3 rzeczy powiem tak. Po pierwsze, zakładników było 251. Z czego 109, to mogę się mylić co do jednostek może, zostało wyzwolonych. No ciekawe w jaki sposób. Bo dogadali się z Hamasem. A z metodami zbrojnymi wyzwolili 7. A jak 3 czy 4 innych wyszło i zaczęło machać do żołnierzy, hej, to my wyzwoliliśmy się sami, to ich żołnierze rozstrzelali. Mimo, że słyszeli, że po hebrajsku wołają. W związku z tym jak na razie skuteczność to jest taka, że jak się dogadają z Hamasem w jakiejś sprawie, to potrafią wyzwolić 109 zakładników, a sami ile ta wojna już trwa? Mamy 2005 rok, to już 2 lata. No to nie wyzwolili 3 czy 4. To jest jakby ta sprawa. I teraz, co Izrael powinien zrobić, żeby żyć w spokoju i pokoju? To ja już mówiłem w poprzednim programie twoim. Zgodzić się wreszcie na powstanie niepodległego państwa palestyńskiego. Bo jeżeli się nie godzą na to od 1948 roku i żyją od 80 lat w permanentnym zagrożeniu terroru, a terror, przypominam, nie jest bronią, nie wiem, czysto islamistyczną, tylko jest po prostu bronią słabych, tak? Bo i tu przerobiliśmy w naszej historii, przecież żeby wspomnieć chociażby organizację bojową PPS, no to prawdopodobnie środki, których Izrael używa, czyli bicie po twarzy po prostu, a jeżeli to nie pomaga, to będziemy bić jeszcze bardziej, po prostu nie działają. I teraz cała ta operacja, całe te deklarowane cele są moim zdaniem nieprawdziwe. Po pierwsze, oni wolą męczenników niż wyzwolonych zakładników, bo dawno by się mogli dogadać w tej sprawie. To Izrael, wbrew temu, co pan mówi, bo najlepsze rozwiązanie, żeby Hamas kapitulował, ale to Izrael przeciąga tą wojnę, chociażby poprzez skłonienie Stanów Zjednoczonych zablokowania 2 tygodnie temu bodajże rezolucji ONZ wzywającej do zakończenia tej wojny. To Izrael przedłuża tą wojnę zupełnie niepotrzebnie. Po rezolucji się skończyła. Słucham? Po rezolucji. No nie, no, ale Izrael blokuje. się skończyła. Dobrze, Izrael blokuje wszystkie inicjatywy międzynarodowe zmierzające do zakończenia tego konfliktu. Izrael próbował wykończyć, co już jest już naprawdę mistrzostwem świata. Uwaga, kogo w tym Katarze? No delegację, która się zebrała Hamasu, żeby rozmawiać o propozycji zawieszenia broni Trumpa, tak? No wspaniały pomysł na negocjacje. W związku z tym, zamiast stosować jeszcze więcej przemocy, zamiast upokarzać tych ludzi, mordować ich i uwaga, to o czym zresztą ty mówiłeś w rozmowie z panem Markiem Jurkiem, produkować kolejny materiał ludzki na kolejnych terrorystów, kolejnych męczenników, bo przecież pamiętajcie panowie, że efektem tej rzezi, tej jatki, tego ludobójstwa w strefie Gazy będą po prostu setki tysięcy mścicieli, kolejne zamachy. Po tych zamachach będą kolejne odwety izraelskie, kolejne trupy i ten cały koszmarny konflikt będzie się toczył jak kula śniegowa, krwawa. Co trzeba zrobić? Trzeba wreszcie zrozumieć, to Izrael musi pojąć, że przemoc nie działa, że problem z Palestyną jest problemem politycznym i trzeba szukać politycznego rozwiązania. Mieli swojego Arafata w pewnym momencie, który zrezygnował z dążenia do
przejęcie całej Palestyny i pogodził się z państwem palestyńskim tylko na zachodnim brzegu Jordanu, strefie Gazy i w wschodniej Jerozolimie, to nie chcieli się z nim dogadać, bo im było mało. W związku z tym trzeba szukać rozwiązania politycznego. Panie Marku, czy pan, Nie no, czy pan uważa, że rozwiązanie polityczne jest i uznanie drugiego państwa obok jest nieakceptowalne? To nie jest dobre rozwiązanie? Znaczy Nie, dobrego. To nie jest najlepsze rozwiązanie spośród wielu niedobrych? rozwiązanie dwupaństwowe jest cały czas na stole od czasów układu w Oslo, których autora, premiera Rabina, tutaj pan Piotr podejrzewał jakieś najgorsze Ale dzisiaj intencje i Izrael tak dalej. ale dzisiaj Izrael odrzuca to Tak zupełnie. nie, mówił. ale- No, dlaczego ja podejrzewam go o złej No intencji? mówił pan przed chwilą, że Rabin jakieś tam straszne rzeczy opowiadał w ramach tej kolekcji cytatów, które pan tam przytacza i tak Powiedział, dalej. że chciałby, że najlepszym rozwiązaniem dla Żydów byłoby to, żeby za- strefa Gazy utonęła w morzu. Nie da się, więc I trzeba szukać innych środków. zawarł Oslo, tak? I ewakuował osiedla z Gazy. Wie pan, Ale nie wiem, czy pan wie, że po pierwsze jak Yitzhak pan Rabin... mówi, jak pan mówi o tym, że ja nie wiem, czy coś takiego miało miejsce, jak pan mówi, czy nie, że się tam blokuje internet, żeby nie doszły maile ostrzegawcze i tak dalej. Wiem, że rzeczywiście ta armia, czy to się podoba, czy nie, wysyła setki SMS-ów ostrzegawczych, a przede wszystkim, jeżeli o tym mówimy, to sama podjęcie działań tych wojskowych w Gazie było poprzedzone wielodniowym uprzedzeniem, że to nastąpi i tak dalej. Kiedy? Ja wtedy Teraz? oczekiwałem, nie, wtedy, po 23 roku. Wtedy. Nie. Wtedy. No przecież To się pan myli, czekaliśmy, od razu ruszyli. czekaliśmy całe dni na to, kiedy nas zapowiedziano, że jest mobilizacja i tak dalej, że za parę Nie. dni to będzie. Nie, bo to bombardowali od Ja się dziwię, że pan naprawdę nic nie mówi o tym, o obojętności państw muzułmańskich wobec tego, co się tam dzieje, że oni powinni pomóc tej ludności, a nie my w czasie wojny. Powinni jej pomóc dużo wcześniej. Nie wiem, w jakimś rozwoju tej Gazy, w umożliwieniu tym ludziom normalnego przemieszczania się. Czyli mamy do innego... Ale ja odpowiedziałem... Czyli mamy tak, w innym... Nie, ale to pan nie odpowiedział z kolei na moje pytanie dotyczące dwóch państw. Pan mówi, że to jest na stole, ale Izrael tego nie uznaje, nie chce uznać. Nie, no ale druga strona mógłby, też nie gdyby- uznaje. Hamas nie uznaje istnienia Izraela. Hamas ale przejął władzę. Hamas pan się przejął sam władzę w Gazie, zakwestionował Ale prawomocność. wiem, ale pan, że tam ci nie ten, ale Izrael mógłby przecież, gdyby dążył rzeczywiście do pokoju, mógłby powiedzieć, druga dobra, st- godzimy się na to. Ale druga strona powinna też powiedzieć, że uznaje istnienie Izraela. I na przykład nie kwestionuje, tam jest cały czas to, o czym pan Piotr pisze, chyba zresztą, tak mi się wydaje, że pan pisze o tym. A w każdym razie to jest stanowisko palestyńskie oficjalne, że oni domagają się tak zwanego prawa powrotu, czyli zrewidowania sytuacji socjalnej Izraela od 70 lat. Znaczy, żeby było jasne, bo wchodzimy teraz już w bardzo duże meandry polityki. Sprawa jest taka, ale to jest warunek pokoju. Tylko powiem trzy punkty. Po pierwsze, rzeczywiście było tak, że ruch ten Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Fatah i tak dalej, Arafat, oni stali na stanowisku, że Palestyna musi być od morza do rzeki, tak? Czyli nie ma miejsca na państwo Nie ma Izrael. Potem, w ramach procesu pokojowego w latach 90. było słynne pod wpływem Stanów Zjednoczonych i w ogóle presji międzynarodowej. Arafat odwołał słynną konferencję prasową, w której powiedział, i to jest to stanowisko oficjalne Organizacji Wyzwolenia Palestyny, że rezygnują z całej Palestyny i zadowolą się 22%, bo przypominam, że Izrael zajmuje 78% Palestyny, a zachodni brzeg Jordanu i strefa Gazy 22%. W związku z tym takie jest stanowisko OWP. Trochę w opozycji do OWP, która według wielu Palestyńczyków stała się taką de facto siłą kolaborującą z Izraelem, pojawił się Hamas, nowy, radykalny, tym razem ubrał się w kostium islamski, co jest modne na Bliskim Wschodzie, jak wiadomo. No i oni wyszli też znowu z hasłem Palestyna od morza do rzeki. Natomiast Ismail Haniyeh i w ogóle Hamas w momencie, kiedy wygrał te wybory, żeby być fair, stanął na stanowisku Oslo i uznał Izrael. W związku z tym przynajmniej to polityczna część Hamasu uznaje, co nie zmienia faktu, że uważam Hamas za organizację terrorystyczną. Nie chcę go oczywiście bronić, tylko nie chciałbym też, żeby pan stosował, panie Marku, zasady podwójnych standardów. To znaczy Palestyńczycy muszą uznać Izrael, a Izrael nie musi już uznać Palestyny, bo mu to dyktują względy strategiczne, ideologiczne, religijne i wszystkie inne. Obie strony, dlaczego pamiętam, że jak zacząłem tę rozmowę z Igorem, wtedy się trochę tak zdziwił, jak powiedziałem, że Netanyahu i Hamas to jest dwie strony tego samego Powiedzieć oblicza. Izrael i Hamas. Czy tam Izrael, bo to współczesny jest... Izrael. Oni, dobra, Izrael, o co chodzi? Oni chcą po prostu mieć, to jest jakby
ten konflikt jest stary jak świat. Jest to konflikt o ziemię, do której pretendują dwa narody i nikt nie chce się zadowolić po prostu i trudno znaleźć kompromis, tylko że symetria siły jest tak duża, że Izraelczycy dyktują warunki i od Izraela No dobra, woli ale zależy, teraz czy będzie chciałem, pokój, czy nie Bo będzie. wtedy jakby do tej pory twierdziłeś, że to są ziemie tylko palestyńskie, Izrael uzurpuje sobie, nie mając żadnych praw do tego. Teraz mówisz, że jednak są... Nie, Igor, nie. Ja mówiłem, że jestem zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego. No nie, no ale Nie, ale co? mówiłem o całej historii, o samym powstaniu Ach, no państwa to Izrael. jasne, no to tej zasadzie, no na tej zasadzie, jak nie wiem, Australijczycy, aborygenów, wiesz. Czyli aborygenizm, znaczy Nie, to naprawdę... Australii, aborygenizm. Nie rozumiem, porównała analogię naprawdę Nie, no. bardzo Nie, kulawe, dlaczego bardzo chcę porównywać? błyskotliwe. To się świetnie ogląda Nie. na pewno, ale to nie jest... Ja akurat nawiązuję do zaprowadzi. tego, co może mnie z panem Markiem Jurkiem zbliży nasze stanowiska, że ja mam na myśli to, że ten kolonialny jakby schemat, który lewica na przykład nakłada na ten konflikt, tak, że Izrael jest państwem kolonialnym, jest nieprawdziwy, ponieważ państwo kolonialne nie ingerowały w tkankę społeczną, tak? Przyjeżdżali Brytyjczycy do Kenii, zamykali się w swoich klubach i po prostu, ale ci Kenijczycy żyli sobie, co najmniej tak dobrze jak poprzednio, jak nie lepiej, no mówiąc bardzo brutalnie, tak? Natomiast Izrael jest zupełnie innym projektem i według części badaczy bardziej przypomina model australijski czy amerykański, tak? No ale to jest oczywiste po prostu, czyli wymiana ludności. Jednych wywalamy i my jako osadnicy z Europy będziemy tutaj prowadzić sobie Ale własne przecież Arabowie, to się zgodziliśmy, może są obywatelami Są kategorii B, ale profesorowie, żyją. są profesorowie, są dziennikarze, żyją. są profesorowie, są dziennikarze występujący w telewizji. Jest niczym nieblokowane prawo startu w wyborach, jest reprezentacja polityczna, jest prawo do dystansowania się nie tylko od polityki państwa, ale od konsensusu politycznego tego państwa. No, czyli krótko mówiąc, ja pan powiem, Okej. wie pan, na czym polega rzeczywiście to defaworyzowanie ludności arabskiej w Izraelu? Na tym na przykład, że są niedoinwestowane wioski czy miasteczka arabskie. To rzeczywiście jest niesprawiedliwe i tak dalej, ale to państwo ma 70 lat, czyli jest stosunkowo młode. No, od czasów starożytnych, ma po raz pierwszy 70 lat, czyli jest to państwo bardzo młode. To się wszystko zmienia. To oczywiście można krytykować, zapewne w parlamencie to posłowie krytykują. Zresztą wie pan, w moim przekonaniu sama pańska książka, pan się opiera w ogromnym stopniu na nowych historykach. Sama pańska książka jest dowodem wolności intelektualnej w Izraelu i samokrytycyzmu tego społeczeństwa wobec siebie. Bo pan się opiera głównie na źródłach izraelskich, na historykach izraelskich. No tak, chyba, że ci ludzie mają bardzo często status wrogów publicznych numer 1, nie? Ci wszyscy, ta cała szuria od Netanyahu, po prostu ich najchętniej to by... I coś się zdarzyło w przypadku profesora Avi Schleima, to jest który... tak jak w Polsce. Okej. To na tej zasadzie, że konserwatyści w Polsce zawsze były przez liberałów tam gdzieś do kąta. Dobrze, ale profesor Avi Schleim zdecydował się na emigrację i podobnie No i wielu z tych historyków. A Benny Morris był proszony przez okej. prezydenta o to, żeby zostać, jest profesorem. Ale Benny Morris przeszedł zmianę. Poszedł, To nie wiem, czy przeszedł pan wie, zmianę, tak. że Przeszedł on jest teraz ultra hardkorowym przeszedł zmianę, bo Tu będę bronił Izraela. Jest państwem, w którym polaryzacja nasza to w ogóle jest bułka z masłem. Nawalają się jak szaleni, wyzywają się. ale wyzywają się straszliwie. Stawiają sobie zarzuty prawie takie same jak w Polsce obie te plemiona sobie Antysemityzm i gorzej. stawiają, ale jednak jest to ciągle państwo demokratyczne. Obie strony żyją tak jak chcą żyć. Jak się organizowali, opozycja organizuje gigantyczne demonstracje, no to jednak wojsko ich tam nie rozstrzeliwuje i nie wtrąca do więzień. No jednak jest to w miarę normalne państwo, w którym również żyją Arabowie, więc 2 miliony. Okej, to teraz jeżeli chodzi o tych Arabów izraelskich, to Dawid Ben-Gurion, kiedy oni przygotowywali, bo Cjoniści, to tak cofnijmy się do początku. Na początku to trochę tak ignorowali ten problem Arabów, potem stwierdzili, że jednak jest ten problem i stwierdzili, że oni muszą, jak powiedział jeden z tych sionistycznych ideologów, zebrać swoje namioty i przenieść się w jakieś inne miejsce, do innego kraju arabskiego. No, ale już wtedy Ben-Gurion mówił, że to państwo będzie funkcjonować, Izrael, jeżeli tam będzie taki i taki niewielki procent ludności arabskiej. I teraz ta ludność arabska składa się co najmniej
no nie wiem, z 5 kategorii. Tak jak mówiłem zresztą w rozmowie z tobą, że to jest bardzo schierarchizowane społeczeństwo. To znaczy z jednej strony są Żydzi aszkenazyjscy, czyli nasi, ci z białą skórą, to są lekarze, prawnicy, czołowi politycy i tak dalej, i tak dalej. Potem są ci sefardyjscy, misraci, no ci z Bliskiego Wschodu. Potem są Falashmura, czyli etiopscy, a potem zaczyna się jeszcze, żeby było trudniej, Beduini, Druzowie, izraelscy Arabowie, poniżej Palestyńczycy z wschodniego ale to Jeruzalem. świadczy o czym twoje. I na samym końcu, na samym dnie jest strefa Gazy. To Nie znaczy, tyle prawda, co kiepski model, no ale to... Kiepski model, bo w Izraelu na przykład, niech pan spojrzy naprawdę na rodziny polityków, jest coraz więcej ja mówię w tej chwili o społeczeństwie żydowskim. Pan mówi na górze Aszkenazyjczycy, pod nimi Sefardyjczycy, Falasze i tak dalej. Jest coraz więcej małżeństw mieszanych, tam się tworzy nowe społeczeństwo. to prawda. Kompletnie Opowiem nowe panu śmieszną społeczeństwo. anegdotę. Kiedyś miałem prawie zabawną historię. Nie mogłem w to uwierzyć. Robiłem reportaż o pewnej Polce, która siedziała w więzieniu w Izraelu, ponieważ odpaliła w Nazarecie petardy pod bazyliką Zniebosłupienia, tak? Matki Boskiej. No i tam wielka afera była, bo Arabowie się... Wstąpił do nieba Pan Jezus. Matka Boża była w niebo wzięta. Niebowzięcia Matki Boskiej. Dobrze. Dziękuję bardzo. No i coś tam się wydarzyło. No i ona siedziała w więzieniu, a ja się skontaktowałem z jej rodziną. No i tam była właśnie para mieszana. On był Marokańczykiem, a ona była Polką. No i ja mówię, no jak wam się żyje? A on mówi tak, rodzice się do nas nie odzywają jej, oczywiście. No i mówi, że jak idą do fajnej restauracji w Tel Awiwie, ją przepuszczają, a ochroniarz mówi, nie, ty nie wchodzisz. Ja mówię, chyba żartujesz. No On chyba mówi, żartuję. a ja mówię, on mówi, niestety, wiem, że myślisz, że jestem wariatem, ale to jest rzeczywistość Izraela, nie? Ale to oczywiście jest... Ale dowody anegdotyczne są Coś na marginesie. Ale co do stronę. demokracji. Igor, co do demokracji. Demokracja izraelska oczywiście jest dla Żydów i to jest fantastyczne i jest również tych 2 czy 3 posłów w Knesecie, zależy jak tam się ułoży, na 120, którzy reprezentują tą społeczność Arabów z Nazaretu. Natomiast Wydaje mi się, przypomnijmy, że w tych liczbach, jeżeli chodzi o kadencję, myli, ale nie będę się spierał, bo nie mam że danych. ich jest więcej, tak? Tak. O, nie, chyba pytam, że 2 było, jak kiedyś się sprawdzałem, no ale nieważne. Może więcej. Tak czy siak nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość i nie No doszli do koalicji przecież ostatniej. No. z Nie, Netanyahu. akurat tam się toczy, wie pan, no jak w każdym Netanyahu, w państwie koalicji tam z się... Netanyahu nie byli nigdy. Pierwszej tak, w pierwszej. O, no może. W pierwszej byli, tak. Okej. I to był wielki, Sprawdziłem, jest 10, koalicji. 10. jest 10, czy jest mniej więcej między 10, teraz jest 10, a było między Czyli 10 a 8%. 15. No, 8% i pewnie może być więcej. A i tak dalej. Arabowie stanowią 20%. I biorąc pod uwagę to Ale to- napięcie dla tej praworządności przez niefortunną wypowiedź jednego z naszych ministrów okazało się, że to Polska inspiruje Netanyahu z tą reformą sądową i tak dalej. To bzdury zupełne. I tak dalej, ale przez to napięcie tak, Arabowie byli języczkiem uwagi. Oczywiście to nie jest kwestia o politykę zagraniczną Izraela, nie mają takiego wpływu w tej chwili, ale jest kwestia na przykład podziału budżetu, który tam jest bardzo ważny, ile pieniędzy tam dla szkół takich, szakich, owakich, instytucji i biorą udział w tym życiu. No i oczywiście, że jak Okej. pan zapyta, czy defaworyzowanie jakiejkolwiek regionu jest rzeczą dobrą, oczywiście, że jest niedobrą. No jak jakiś poseł brytyjski mówi, że trzeba by zagłodzić okręgi, które głosują na Brexit, przed Brexitem i tak dalej, które będą głosować Ale na Brexit. tłumaczenie tego... To są rzeczy niedobre, ale to można zmieniać. Ale też tłumaczenie tego, że przez 70 lat nie dało się tego zrobić w tak Nie, to małym się państwie, zmienia. Ja mówię o tym, że to się zmienia. Znaczy różnica, kto z Państwa był i chodził po głównych ulicach Tel Awiwu i jeździł do arabskich wiosek, to są przepaść, to Tak, są nie no. 2 różne światy. Mówiliśmy o W Polsce były nieinwestowaniu. też, nie wiem, 20 lat temu była przepaść między Warszawą a wioskami, no to dzisiaj Bez tej ludzi przepaści na nie ma. farmie, Nie? to- No tak, ale to jest te różnice są nieporównywalne. Nie? Tam rzeczywiście wioski arabskie I to wyglądają trzeba- jak i to w trzeba trzecim świecie, a Tel Awiw Ale wygląda to jak jest super nowoczesne społeczeństwo miasto. autoewoluujące i to jest fakt. Panowie, znowu mieliśmy rozmawiać o katastrofie strefy Gazy, a my mówimy o tym, jak wspaniale No nie, jest bo pan mówi o tym, pod że Nazaretem. To jest coś zupełnie pan mówi, innego. że celem wojny w Gazie jest usunięcie całej Tak, ludności z to stąd Gazy się i wzięła strefa udowodnić, Gazy. że nie ma To jest strefa żadnych Gazy. podstaw. Okej. Dobrze, moim zdaniem cały przebieg tej operacji izraelskiej, która, tak jak mówię, próbowała rolować tą ludność i wywoływać presję na granicę, przejście Rafah i tą pas Filadelfii, tak? Czyli tam pogranicze palestyńsko, czy też Gazy z Egiptem, pokazuje, że plan był jasny. Zresztą ministrowie tego rządu mówili jasno, że i to było, prześcigali się w rozmaitych pomysłach, że dzieci ludzie mogliby wyjechać, jakieś dopłaty, może to, może tamto, może Europa by ich przyjęła, z jakimiś No, krajami bo oczywiście, afrykańskimi żeby- rozmawiali właśnie, żeby się ich
pozbyć i w to miejsce wsadzić Była debata albo o według polityce, a nie wersji A, kurort Trumpa, a w wersji Czyli to B jest- żydowskie osiedla. No, Ale to są ministrowie w rządzie. nie przyklejaj jakiegoś filmiku zrobionego przez Trumpa opinią do opinii Izraelczyków, no bo to nie ma ze sobą nic wspólnego. No to, że No, to, Donald że on to Trump zrobi, to... potrafi prowadzić 3 polityki w ciągu 10 dni. To wiadomo. Ale nie rozmawiamy o W sprawie Donaldzie, Izraela o jest Donaldzie dosyć Trump. konsekwentny. O Donaldzie Natomiast panowie, Trumpa. my uciekamy od zasadniczego problemu, bo tak, i rozmawialiśmy, że już i w Iranie jest jeszcze gorzej. To na zasadzie u was biją murzynów, Nie. prawda? Cudownie jest pod Nazaretem. Panowie, ja myślałem i uważam, że powinniśmy wrócić do głównego wątku naszej rozmowy, to znaczy gigantycznej krzywdy ludzkiej, która rozgrywa się obecnie w strefie Gazy. Ale to sobie powiedzieliśmy już. Poczekaj, Piotrze. 66 tysięcy ludzi zostało zgładzonych już teraz, z czego 20 tysięcy to są dzieci. Ja niedawno w historii realnej opisałem taki raport jednego z czołowych holenderskich dzienników, który opisał sytuację, w której, uwaga, na stoły operacyjne w szpitalach w strefie Gazy trafiają 2, 4, 5, 6-letnie dzieci z pojedynczymi ranami postrzałowymi głowy od snajperów. Potem zrobiłem kolejny odcinek na podstawie 6 raportów gazety Haaretz, która dotarła do żołnierzy, którzy wyszli ze strefy Gazy i którzy opowiadają, że to jest jedno wielkie ludzkie safari. To Haaretz znaczy jest gazeta izraelska. To Tak. niech pan powie słuchaczom, bo to... A nie powiedziałem tego. No to jest to gazeta Nie. izraelska. Tak, dla nas to jest oczywiste. Tak, ale to którzy bardzo wiesz. rozmawiali z tymi Jest żołnierzami. żydowska gazeta izraelska. Tak jest. Którzy rozmawiali z tymi żołnierzami i oni Lewicowa, opowiadają. antyrządowa. Gazety wyborcze. No, Może że wychodzić. mamy- Może wychodzić, mimo Jak rządy gazeta Netanyahu. wyborcza Panowie, no sorry, że to powiem, może tutaj polskie serca teraz będą krwawić, ale Haaretz jest ciekawszy niż Gazeta Wyborcza. I dużo czytam go codziennie i dużo bardziej mi się podoba. Natomiast, więc lepsi są w te klocki. Natomiast ci żołnierze potwierdzali te wszystkie historie, bo za pierwszym razem tam ktoś zarzucił, że to może są niesprawdzone informacje. Oni opowiadają, że jeżeli jakiś Palestyńczyk, kobieta lub dziecko pojawi się na terenie jakichś stref, które są kompletnie arbitralnie wyznaczane i nie informuje się ludności cywilnej, że tu jest strefa śmierci, to się do nich po prostu strzela jak do terrorystów. Rozkazy idą z góry. Teraz tak, w Ale wspomnianym... naprawdę się powie, Poczekaj, bo tylko jeszcze jedno zdanie. jedno wtrącenie, tylko jeśli pozwól, bo to ja nie podważam tego, co mówisz, tak? Nie jestem w stanie zweryfikować, ale zakładam, że tak pewnie jest. Tylko jednocześnie jest też tak, że inni Żydzi w gazecie Haaretz opisują to Oczywiście. i się z tym nie zgadzają. Jest Więc kupa to nie jest, przyzwoitych ludzi, nawet to, którzy by się to strasznie nie jest kłócili tak, z panem że to jest- Markiem Jurkiem teraz. No, Tylko panie, dajcie mi skończyć, bo Ta przyzwoitość nie w to. mam pewną... Słucham? Ale nie o przyzwoitość. Nie, o Palestynę i o Gazę. Benny Morris Są ludzie, zanim którzy- zmienił poglądy, o czym pan... To skończę jedną myśl. skończymy. dobrze? Tak. Są tam ludzie właśnie, którzy przecież o tym wszystkim alarmują, ale jaki się obraz wyłonił z tych bardzo interesujących relacji tych chłopaków, którzy często są strasznie poturbowani psychicznie też po tym. Oni już nie wrócą do normalnego społeczeństwa, opisywali zresztą, jakie mają problemy. To jest to, że jest olbrzymia presja ze strony grupy koleżeńskiej tak zwanej. Jest bardzo dużo naładowanych testosteronem młodych nacjonalistów religijnych, którzy tam po prostu strzelają do wszystkiego, co się rusza. Jeżeli żołnierz odmawia, snajper, do strzelania od kobiet i dzieci przy tych punktach dystrybucji żywności, to nazywają go tchórzem i mówią, że go wyrzucą z wojska. Fundamentaliści religijni Czekaj. nie uczestniczą w wojnie, bo oni nie idą. Nie, to Idą, bo ty mylisz ultraortodoksów z ortodoksami. narodowo-religijnymi. I to, co się dalej dzieje? W związku z tym ci wszyscy ludzie i te jakby zebrane do kupy te wszystkie źródła, które ostatnio badałem, zarówno raporty tych żołnierzy, jak i raporty organizacji międzynarodowych, jak i oczywiście raporty tych obrony praw człowieka, jak i raporty władz palestyńskich, mówią o pewnej fenomenie totalnej, panowie, dehumanizacji Palestyńczyków. To znaczy, jeżeli od samej góry generałowie, politycy mówią, że wy jesteście Amalekitami, że wy jesteście ludzkimi zwierzętami, że wy jesteście szczurami, że wy jesteście jak karaluchy, które trzeba wytłuc, to wszystko schodzi w dół. Mamy do czynienia obecnie z jakimś narastaniem takiego jakiegoś poczucia takiej żydowskiej supremacji wręcz nad tymi ludźmi, którzy są kompletnie zdani na łaskę lub niełaskę tych żołnierzy. I to wzbudza we mnie tak wielkie przerażenie, że w roku 2025, my tu sobie dzisiaj dyskutujemy w bardzo miłej atmosferze, a tam się dzieje taka potworna rzecz, uwaga, którą prowadzi państwo, które jest wspaniałą, cudowną demokracją,
bastionem cywilizacji zachodniej na dzikim arabskim wschodzie, bo taka jest narracja Piotr, Hasbara. gdybyśmy z tym... No sorry, gdybyśmy- ale ja się nie identyfikuję z tego typu Piotrze, gdybyśmy z tym nie mieli problemu, to byśmy tutaj o tym w Układzie Otwartym nie rozmawiali. Mam z tym problem i to jest gigantyczny problem. To jest wielka tragedia i to jest w ogóle coś, w co trudno uwierzyć, że się dzieje we współczesnym świecie, chociaż za naszą wschodnią granicą też się dzieją rzeczy straszne w tym samym czasie. Przepraszam, jeszcze szczególnie ważne. dodaj jeszcze Innego? rolę naszego kochanego sojusznika amerykańskiego w tym celu. Ale z drugiej strony może opisujesz tak w straszny sposób zachowanie niektórych izraelskich dowódców czy żołnierzy, no ale tak samo możemy opisać straszliwe zachowania tych terrorystów z Hamasu i te są równie okrutne, jeśli nie bardziej okrutne. Tak? No, to, od czego oni zaczęli tę wojnę, było koszmarne i to jakby niczego nie może usprawiedliwić. Ani jedno, ani drugie niczego nie usprawiedliwi. No to, to chyba nie ma dyskusji między nami, jak tu siedzimy we trzech, że Hamas to terrorystyczna organizacja i co robią terroryści? Mordują, tak? A państwo demokratyczne, no chyba mamy troszeczkę większe oczekiwania od niego. Nie, no ale zaraz, ale jeżeli organizacja terrorystyczna zdobywa władzę w państwie i staje się mini państwem, obojętnie, właśnie pojęcia parapaństwo niewiele tłumaczą, de facto ma władzę państwową, no bo pan oczekuje, żeby naprawdę państwo zaatakowane, porównajmy to z Polską i ja mówię, wie pan, te nastroje to mnie naprawdę niepokoją, bo jak to chyba ambasada izraelska opublikowała takie porównanie na początku, zaraz po 7 października, że tak naprawdę, bo to jest tak, no jak porównamy statystycznie, to tak jakby w Polsce na granicy zamordowano 7-8 tysięcy ludzi. To jeszcze było przed rozpoczęciem działań wojskowych. Niestety to głosy jakie tego, ale to zostawmy to. Pan uważa, że po zamordowaniu 7-8 tysięcy ludzi należy podjąć operację policyjną. Jeszcze może, nie wiem, jakieś długotrwałe śledztwa i tak każdy rząd w takiej sytuacji ma obowiązek dążyć do pokonania i obezwładnienia takiej organizacji, czy w tym wypadku rządu, który takie rzeczy prowadzi. No i co więcej, to nie gorzej, to nie był jednorazowy akt, który oni chcieli urządzić, jakiś, nie wiem, morderczy protest i basta, i na tym kończą. No przecież to jest program i to jest tak naprawdę zwiastun ich intencji i tego, co się właśnie, sposobu, w jaki walczą od 70 lat, no. A w wypadku Hamasu, no krócej, bo to jest rzeczywiście organizacja, która się pojawiła znacznie później w opozycji do tego oficjalnego ruchu palestyńskiego. Dobrze, czyli rozumiem, że gdyby, tak jak ta pańska analogia, gdyby jakiś kraj ościenny wybił nam 8 tysięcy ludzi, czyli my musielibyśmy odpowiedzieć razy 6, no to co, kilkaset tysięcy byśmy kobiet i dzieci wymordowali? Ale pan... Ale to to jest też uproszczenie. No to nie jest no tak, zaraz, wie pan, to nie jest tak, że jest powtórzę jeszcze raz, no w takiej sytuacji nasi lotnicy jakoś nie bombardowali niemieckie miasta. Brali udział w nalotach dywanowych. Ale to nie był akt zemsty, tylko to nie był akt zemsty. To było tylko prowadzenie akt wojny po to, żeby sparaliżować w wroga. moim przekonaniu, tak. I w moim przekonaniu zupełnie innego rodzaju, dlatego że to nie były ataki na cele wojskowe. To się nie działo na froncie. To się nie działo w obleganym mieście, dlatego że Niemcy akurat to ewakuowali miasta. Stąd się wzięła ta ucieczka, którą potem nazwali wypędzeniem. No. A może to Natomiast tutaj, przecież oni naprawdę, jeżeli oni zdobyli tam władzę, Netanyahu jest oskarżany o to, że nie blokował transportów pomocy humanitarnej w okresie długo przed wojną, że nie blokował pomocy humanitarnej dla Gazy, a ta pomoc humanitarna de facto była pomocą wojskową i przygotowaniem wojny. Takie są prawa tam oskarżenia, czy są teorie spiskowe, czy nie, to w to nie wchodzę. Czyli okazuje się, że obowiązkiem było blokowanie pomocy humanitarnej, tak? No dochodzi rząd, który jest oskarżany, wie pan, to w ramach tych teorii spiskowych, o to, że pomoc humanitarną dla swojej ludności znajdującej się w bardzo ciężkiej sytuacji przeznacza na przygotowanie agresji na sąsiednie państwo. No i co należy się temu przyglądać? Powtórzę jeszcze raz, żaden odpowiedzialny rząd nie pozostawiłby takiej sytuacji bez reakcji, tylko podjąłby wojnę. No. Tak, I to jest przeciwko wojna, Hamasowi, która a nie się przeciwko kobietom i dzieciom. Ostatnim, No ale jeżeli chcę Hamasowi nie powiedzieć- jako organizacji konspiracyjnej, tylko Proszę rządowi posłuchać. parapaństwa. Ostatnim produktem, który został zablokowany, jego eksport, czy też nie wpuszczanie go przez władze izraelskie do strefy Gazy, jest masło orzechowe.
Jak można przy pomocy masła orzechowego Hamas może przygotować zamach na Izrael? No bądźmy No ale poważni. zaraz, ale I teraz przed tak, wojną Netanyahu był oskarżany, że nie blokuje tej pomocy, tak? I że w ten sposób wzmacniał Hamas. Nie, to A chodziło o Hamas przepływy korzystając... finansowe z Kataru, to jest Tak? inna sprawa. A Nie Hamas chodziło, korzystając z nie chodziło o pomocy. mąkę i o masło orzechowe, tak jak teraz, żeby tam giną też dzieciaki, nie wiem czy pamiętacie, nie tylko od bomb i od kul snajperskich i od tych wszystkich chemikaliów, które tam się na nich spuszcza, ale też od po prostu z głodu. Ale jeszcze Tak, powiem tylko jedną pytanie rzecz. jest takie. Tylko chcę odpowiedzieć na argument pana Marka Jurka. Panowie, to jak już tak trochę dzisiaj jesteśmy też przy tych jakby genezie sionizmu, to przypomnę panom, że premier Netanyahu, który dzisiaj opowiada taką historię, którą nikt nie wierzy, bo widzieliście pewnie jego wystąpienie w ONZ, jak przemawiał do pustej sali. Tam zostali tylko Amerykanie i jakieś Tago Tobago, coś tego w tym stylu. Mówi, że mamy do czynienia, to co pan powiedział, tak? Państwo terrorystyczne, ponieważ założone przez terrorystów, którzy wcześniej dokonywali ataków. Otóż Likud, którego przywódcą przez lata był i jest premier Netanyahu, jest bezpośrednim spadkobiercą Irgunu. Terror na Bliski Wschód nie wprowadzili straszni islamiści z nożami w zębach, tylko dwie organizacje... Nie bezpośrednim jednak. Słucham? Nie bezpośrednim. Absolutnie bezpośrednim. To jest Begin. Bezpośrednio, dlatego Begin był że jego... Likud, o ile znam historię, to jest koalicja, która powstała wokół partii, która jest, tak jak pan mówi, bezpośrednim spadkobiercą Irgunu, czyli Partii Wolność, Herut, tak? 30 lat później, więc, że tak powiem, dalekim spadkobiercą, a nie bezpośrednim. Nie, wie pan, gdyby pan z nimi porozmawiał, zobaczył pan, oni się opiekują tymi miejscami pamięci związanymi Nie, no z, tak, z nie, no oczywiście Irgunem. są. Oni mają no, muzeum oczywiście, Irgunu. ale nie, mówię jeszcze raz, że nie chodzi o organizację, Absolutnie która nie. bezpośrednio, tylko która powstała 30 lat później. No to jest coś tak jak Porozumienie Centrum zamieniło się w PiS. No, Nic że pan nie budowany, że to nie ma nic wspólnego ze sobą, ale jednak stwierdzam, że to jest tylko rebranding. No. Nie, no ja tylko zwracam uwagę. Ja tylko zwracam Czytam- uwagę na ten. Platforma Ale i PiS tam- jest czymś innym niż Okej, Porozumienie czekajcie, Centrum. panowie, dobra, Nie więc jest to samo. co się dzieje? Otóż, dlaczego przywołuję ten przykład? To znaczy, Menachem Begin, którego wielkim fanem i kontynuatorem ideologicznym jest Netanyahu, był terrorystą. Przypomnę, że te dwie organizacje, czyli Irgun Tzwa Leumi plus Lehi, czyli gang Szterna od swojego przywódcy Abrahama Szterna, walczyli o budowę Izraela z władzami mandatowymi brytyjskimi właśnie przy użyciu terroru. I to nawet nie takiego, że tam strzelali do Brytyjczyków, tylko tak, wysadzili hotel King David, jeżeli pamiętam 91 trupów, zabili hrabiego Bernardo, tego szwedzkiego dyplomaty, który są Żydów ratował podczas II wojny światowej, zabili ministra brytyjskiego w Egipcie, wprowadzali na arabskie bazary osiołki wyładowane No i Lech i bombami. naszego konsula. No też, tak. A przecież to jest Nie jakaś wiadomo, chyba czy podobno z Sowieci. sowieckich tak, tych, tak tak. mi się wydaje. Córkę jego poznałem w ogóle, bo pisałem o Tak tym mi się reportaż wydaje, duży. że to Sowieci. Tak. Ale tak, bo to prawda. Krótko to mówiąc. są fakty. Czyli trochę to jest tak, jest takie anglosaskie powiedzenie, że ten, kto jest terrorystą dla jednego narodu, jest bohaterem dla drugiego, prawda? Przerabialiśmy to też w naszej historii Ale spróbujmy wielokrotnie. to uporządkować. bo to W związku z tym dzisiaj opowiadanie, że po prostu terror to jest jakaś taka straszna cecha islamistyczna, a Izrael walczy z terrorem, Spróbujmy to no, uporządkować. bo to jest... powiedziałbym, że Palestyńczycy są po prostu wiernymi uczniami Lehi i Irgunu, do którego Likud się odwołuje. Warto to uporządkować, dlatego że zanim się jeszcze pojawił Irgun, to jeszcze była organizacja bojowa PPS-u. To mi się wydaje, że tak naprawdę organizacja bojowa PPS-u prowadziła partyzantkę miejską, taką jak narodnicy w Rosji i tak dalej. No, czasami tam były rzeczy, myślę, że ideowo dla nas wszystkich, odrzucające. ale Rabowanie pociągów. Ale takie jak to, co Brzozowski w Płomieniach opisuje, ale z punktu widzenia pewnej romantyki, że na przykład nie wykona zamachu, bo Wielki Książę jechał z żoną i to nie można bomby rzucić i tak dalej. Terror indywidualny tak zwany, prawda? Irgun robił mniej więcej to samo wtedy, to co pan powiedział, zamach na hotel Króla Dawida i tak dalej, mniej więcej to samo, co robiła IRA, tak zwany atak na uprawomocnione cele. Natomiast to, co robił Hamas, czy co robiła Organizacja Wyzwolenia Palestyny, no, w Monachium i tak dalej, wszyscy wiemy, to jest terroryzm tego typu, jaki pojawił się w latach 50. w Algierii. Ataki na
przypadkowe cele cywilne. Kina, kawiarnie, autobusy i tak dalej. prawda. I to są rzeczy zupełnie różnej Ale kategorii. dzisiaj, Nie usprawiedliwiając żadnego robi poziomu, to ale Izrael to są rzeczy w drugą zupełnie- stronę. Ale dlaczego? Ja nie Atakuje- zrozumiałem ale- pańskiego wywodu. Znaczy, dlaczego zamach na hotel King David, w którym zginęło mnóstwo Żydów, też tak, co ciekawe, albo wysadzanie się na bazarach No palestyńskich to był taki i zabijanie terror przypadkowych, to terror samo jak przecież. Ira. Terror jak Ira. No, na cele wojskowe. Jak Ira atakowało pub brytyjski, w którym byli żołnierze, czy jak atakowano hotel, w którym stacjonowali oficerowie, no to jest absolutnie do odrzucenia. To jest absolutnie do odrzucenia. I pan ma rację, że dziedzictwo przemocy nie ustaje. W tym sensie. Ale po prostu absolutnie jest to- tego nie można porównywać z wysadzaniem kin, kawiarni czy autobusów. Czy autobusów dowożących dzieci do szkoły. No ale dzisiaj, Ale dzisiaj ataki na osiedla cywilne, no trudno oczywiście, bo to nie jest Nie, to no. samo, co atak Ale na kawiarnię, ja mówię, kino czy restaurację, ale jeżeli, dobra, to dam inne porównanie. Dzisiaj Ukraina się broni od 3,5 roku, tak, przed Rosją. I zgadzamy się wszyscy, wszyscy z wielu powodów sympatyzujemy z Ukrainą, z powodów jednych oczywistych, ale również takich, że Rosjanie bombardują miasta, atakują dzieci, no, robią wszystkie rzeczy karygodne, a Ukraińcy walczą z wojskowymi. Ukraińcy, jeśli bombardują, to bombardują wyłącznie rafinerie, lotniska, fabryki broni, składy amunicji albo same wojska, ale ani razu, a na pewno celowo, albo może były pojedyncze przypadki, nie atakują obiektów cywilnych. Nie? W czasie wojny pełnoskalowej. Tak. No bo wcześniej niestety, ja nawet przeciwko temu tam zareagowałem taką konsternacją, potem zweryfikowałem sprawę, akurat używanie broni kasetowej, którą Ukraina w tej chwili chce używać, no to w okresie przed agresją pełnoskalową wojny w Doniecku no obie strony używały. Dobra, ale- A dlaczego tym mówię? Dlaczego tym Ale mówię? widzi pan różnicę? Oczywiście. I dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że to jest wojna. I wojnę się ocenia z punktu widzenia, mimo wszystko, ja nie mówię, że w żadnym wypadku, że cel wyznacza środki i tak dalej. To nie o to chodzi. Tylko wojnę się ocenia na podstawie tego, kto ją sprowokował i tego, do jakiego porządku... No nie, ale to Ale może zaraz, nie zrozumieliśmy. tą wojnę. Teraz myślę, że Wojna broni- Rosja zaatakowała Ukrainę, Tak. Rosja dokonuje masakry na cywilnej ludności, Ukraina działa tak, jak wydaje się, że powinna działać i nikt im tego nie zarzuca, atakuje wyłącznie cele wojskowe. Tak, jeżeli obie A Izrael atakuje nie Jeżeli tylko cele obie wojskowe strony obecnie. używały na przykład broni kasetowej, to jedna w złej sprawie, druga w dobrej akurat. Może Nie, ale w tej chwili, no nie, ale no panowie, nie porównuje pan to jest tego sposobu, w jaki Rosja prowadzi wojnę. No, do sposobu, oczywiście, w że jaki nie Ukraina porównuję, prowadzi tylko wojnę. akurat mówię, że broń kasetowa jest zakazana prawem międzynarodowym i w tej chwili Ukraina to wypowiada. No. Bo jej potrzebuje i uważam, że no ma prawo. Ma prawo, bo się Ale broni. bo I pan mówię o jakby tym, zbacza. ma prawo, bo się nie, broni. pan zbacza od mojego Uważam, że I strona chodzi o to, że można... zaatakowana ma prawo się bronić. Tak, ale właśnie, strona zaatakowana ma prawo się bronić, w tym sensie tylko Jurgowi chodzi o to, jakimi metodami, bo to się przecież cała nasza dyskusja toczy, prawda? Natomiast, Nie rozmawiamy o tym, czy ma prawo, też- bo to rozumiem, że nawet Piotr się z tym zgadza. Ja bym bardzo Tak, i chciał, to żeby chciałbym- ta wojna się skończyła rok temu na przykład. Tylko powtórzę jeszcze raz, że w powszechnie przyjętych opiniach na temat sposobu prowadzenia wojny bombardowania nie są uznane za działania niedopuszczalne. Niestety, no. Okej, ale Niestety i to jest tragedia. No. chciałbym jeszcze odnieść się do jednej sprawy, którą pan powiedział, to znaczy nie sądzę, żeby można było tak łatwo powiedzieć, że po prostu tak jakby przed 7 października 2023 roku nic się nie działo. Proszę pamiętać, że to jest tylko w pewnym sensie bitwa długiej wojny, która się toczy jeszcze do lat masakra 30. nie jest bitwą, naprawdę. Wojna. Ale masakra nie jest bitwą, to nie był Epizod. Jak pan chce to nazwać? Mam na Atak myśli na coś takiego. Atak, okej. kibuce, czyli wioski. Kryzys, no, który jest- mamy do czynienia obecnie, prawda? To mam na myśli, czyli to, co... Mordy w wioskach to nie jest wojna, Tak. to jest rzeź. I to. No tak samo jak rzezią są mordy przy pomocy bomb zrzucanych na dzieciaki w strefie gazy. Natomiast to co do tego chyba nikt się nie będzie dyskutował. Natomiast mi chodzi o coś innego. To znaczy, że przyczyny tego, co się dzieje teraz obecnie na Bliskim Wschodzie, to nie jest tak, że Izrael żył sobie absolutnie w pokoju, tak jak powiedzmy ta pańska analogia, że Polska żyje w pokoju z sąsiadami, nagle nie wiadomo dlaczego na nasze terytorium wdziera się jakaś horda ludzi i zaczyna nas wyżynać, prawda? Nie, to pana Igora. To.
analogii. O co chodzi? Mam na myśli to, że Izrael przez ostatnie lata szczególnie zamienił życie tych ludzi w strefie gazy w absolutną udrękę. Izrael jest siłą okupacyjną i nie jest to jakaś, nie wiem, rzecz do dyskusji, po prostu tak jest. No, To znaczy nie było ONZ wojska izraelskiego, nie było, wie pan... tak, tylko już tłumaczę. Miasto rządzone przez Hamas. Społeczność międzynarodowa uznaje tereny zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy i również Jerozolimy Wschodniej, która jest teraz otaczana tymi całymi sieciami tych osiedli żydowskich, żeby ją odciąć od reszty zachodniego brzegu Jordanu, za terytoria okupowane. Dlatego między innymi ci fanatycy z Ameryki, którzy tam przyjeżdżają i budują te osiedla i zamieniają życie swoich arabskich sąsiadów w piekło po prostu, są uznawani za nielegalnych osadników. I stąd ONZ i cała społeczność międzynarodowa, w tym Polska, to potępia. I teraz strefa Gazy jest elementem terytorium okupowanego. Tak, Izrael wycofał się w 2005 roku, natomiast zamienił ją, jak pisze Amnesty International i te wszystkie organizacje praw człowieka, w jeden wielki obóz koncentracyjny. Byłem i widziałem. Jest to otoczone po prostu murami. Tam są po prostu, wygląda to tragicznie, wieżyczki strażnicze. W związku z tym to Izrael jest okupantem i nie możemy mówić, wszystko się zaczęło 7 października. Zaczęło się ten konflikt już 80 lat temu i jest to po prostu konsekwencja długoletniego konfliktu. Czyli pan wraca do delegitymizacji Izraela jako takiego. No i to uważam za ogromny błąd. Dlatego, że wie pan, mówiliśmy o tym, że to jeszcze w czasie naszej rozmowy, mówiliśmy o tym, że wie pan, że 100 lat temu kolonizacja była zjawiskiem występującym w wielu częściach świata. Polska, kiedy odzyskała niepodległość, myśmy też zasiedlili 1300 kilometrów na Wołyniu i tak dalej. I nie chodzi o to, czy to było rozsądne, czy nierozsądne, chociaż uważam, że gdyby tych osiedli było na przykład 4 czy 5 razy więcej, to w 1943 roku by mniej ludzi zginęło. Tak, taką można przyjąć hipotezę, aczkolwiek uważam, że było to nierealne, że w województwie wołyńskim, gdzie mieszkało 4 razy więcej Ukraińców niż Polaków, i tak proporcji ludnościowych by nie zmieniono, a prowokowano, więc można dużo... Ale te zjawiska były. Nasi rodacy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Irlandczycy wyjeżdżali do Australii. Migracje były wszędzie, również migracje wewnętrzne trwają od 100 lat. To między innymi to jak mówimy o tym odciążeniu, od 100 lat, czy od dłużej, od 150 lat na całym świecie rozwiniętym, uprzemysłowionym zwiększa się ilość mieszkańców miast, maleje ilość mieszkańców wsi. Migracje są rzeczą zupełnie naturalną. Żydzi zaczęli wyjeżdżać pod panowaniem ottomańskim do Palestyny, do Ziemi Świętej i tam nie było żadnego nawet ruchu narodowego. Przecież nawet, wie pan, jeżeli chodzi o tych kawiarnianych ideologów, których reprezentywność pan kwestionuje, pan mówi, że to prawda, narody się rodzą w wyobraźni, inteligencji i tak dalej, to Palestyna to miały być południowe kresy Wielkiej Syrii. I pan jest taki bardzo dobry filozof izraelski, taki trochę działający na pograniczu rzeczywiście rewizjonistycznego, już nie żyje, rewizjonistycznego sionizmu i nacjonalizmu francuskiego. Francuz pochodzenia, Michel Bartwi. On zrobił bardzo trafną obserwację, że Jerozolima nigdy nie była uważana za centrum duchowe lub polityczne przez żadną społeczność oprócz dwóch. To znaczy Żydów i krzyżowców. I Franków. W świecie arabskim to jest bardzo ważne miasto, oni wierzą, że stamtąd Mahomet, prawda, i do nieba powędrował i tak dalej na koniu, ale to nie było czegoś takiego jak naród palestyński, byli po prostu miejscowi Arabowie. Ale dobrze, ale nie było też coś takiego jak naród żydowski. Znam to. Oba powstały w mniej więcej w tym samym czasie. Pan się opiera w dużym stopniu na marksistowskich historykach i prawda, nie. Opieram się w dużym stopniu na izraelskich historykach, między innymi profesor Shlomo Sand jest członkiem partii komunistycznej. Ilan Papé też. Dobrze, i tak dalej. Mogę panu kolejnych podawać. Opieram się bo czytelnicy pana książki tego nie wiedzą. Ale wie pan, ktoś takie... Ja się nie dziwię, że Shlomo Sand takie rzeczy pisze, dlatego że dla marksistów naród to jest w ogóle rzecz ze sfery nadbudowy i tak dalej, wymyślona właśnie przez intelektualistów czy inteligencję. I właśnie przed chwilą pan powiedział, że nie było czegoś takiego jak naród palestyński. Nie było, ponieważ byli tam Arabowie, natomiast obecnie i
problem właśnie, dlaczego Tony Judd pisał, że Izrael jest spóźnionym projektem. To znaczy, Izrael jest spóźnionym projektem dlatego, że gdyby na przykład powstał 100 lat wcześniej, to tak jak Stany Zjednoczone i Australia czy Nowa Zelandia, bo to są te przykłady podawane, to prawdopodobnie by to uszło płazem i rzeczywiście Palestyńczycy byli rodzajem takich aborygenów. Ale w pewnym sensie nieszczęściem i przekleństwem idei sionistycznej jest to, że kiedy to państwo było budowane, no to Bliski Wschód kształtowały się wówczas granice i wykuwały się nowoczesne narody. Jordański, syryjski, palestyński itd., itd. I w związku z tym, no jeszcze nie było takiej historii, w historii świata, z tego co wiem, może panowie mnie poprawicie, żeby jakiś naród dobrowolnie ustąpił drugiemu grzecznie miejsce i powiedział, dobra, to oddajemy naszą ziemię i się wynosimy. Ja się dziwię temu, co pan mówi. Więc tu jest jeden zasadniczy. Bardzo się dziwię temu, co pan mówi, naprawdę. Dlatego, że pan jest pisarzem, w jakimś sensie kontynuatorem Józefa Mackiewicza, tradycji krajowej. Pan doskonale rozumie to, że różne narody mogą żyć w jednym państwie czy na jednej ziemi, chociaż ktoś musi sprawować suwerenność. I teraz ja jeszcze raz powtórzę, że kryterium tego, prawomocności, czy w ogóle kryterium oceny jest to, czy naród, który sprawuje, czy jakaś grupa, naród, który sprawuje suwerenność w jakimś państwie, jakie warunki życia stwarza innym w porównaniu z analogiczną sytuacją odwrotną. O tym cały czas mówimy. To, że Żydzi są narodem, no są narodem, mają Teraz już Biblię są? i tak dalej i byli. No, przyjechali ze wszystkich stron, z Jemenu, z Iraku, z Polski, z Rumunii, z Anglii, z Niemiec i tak dalej, w poczuciu, że chcą ten naród stworzyć. No. I udało się. Mi specjalnie, ja słuchałem rozmowy panów. Ja nie należę do ludzi, którym imponowałaby, że siła, że tam mają świetną technologię, potrafią tam zaatakować i tego. Rozwój ekonomiczny też nie jest legitymacją wszystkiego. Tylko jak panowie byliście obaj w Izraelu, to widzieliście. Ja wam powiem, co na mnie zrobiło największe wrażenie. Jak w Jerozolimie patrzyłem na takie młode pary, tych się w ogóle u nas nie widzi, w ogóle w świecie zachodnim. Jak chodzą takie dziewczyny w sukienkach do kolan, ale nie w żadnych strojach, i chłopacy też w strojach zachodnich, ale gdzieś mniej więcej 20-30 centymetrów dystansu, to bo tego wymaga wiara i tak dalej, to są wyraźnie pary. Druga rzecz, masa mężczyzn w jarmułkach, w kipach i tak dalej. W Tel Awiwie, jak panowie będziecie, masa flag w oknach. Język, na którym pan się w swojej książce prześlizguje, odrodzenie języka hebrajskiego, to jest naprawdę dzieło De Valera. Kiedyś w ONZ-cie mówił, że on uważa wskrzeszenie języka, przywrócenie statusu języka celtyckiego za ważniejszą rzecz od niepodległości. Ale w Irlandii to się nie udało. Tam się udało, oni mówią językiem, którym ich pradziadkowie się tylko modlili, którym nikt z ich pradziadków nie mówił. Praktycznie nikt. I tak dalej. Stworzyli ten naród, stworzyli sobie miejsce do życia. I co więcej, powtórzę jeszcze raz, w dzisiejszych czasach stworzyli nie tylko prawa polityczne, które mogą być względne, bo jeżeli jest w jakimś państwie konsensus, poza którym jest jakaś mniejszość, to można powiedzieć, że demokracja jest dla większości, ale dla tej mniejszości i tak dalej. Prawda? Ale ja wezmę warunki życia społecznego. Stworzyli społeczeństwo, w którym arabscy dziennikarze, nie mówię, że można spotkać arabskiego dziennikarza w telewizji, można zobaczyć profesorów arabskich na uniwersytetach, oficerów policji i tak dalej. I naprawdę to jest co innego niż to, co... To wszystko prawda. Zbliżamy do końca. Ostatnie zdanie. Do tego wszystkiego. Druga kategoria, o której pan Piotr mówił, to jest dhimmi, to jest w islamie dhimmi. To są ci, którzy są pod opieką państwa, muszą płacić specjalne podatki, są w ogóle traktowani i tego. No tutaj stworzono jakieś warunki, no są mniejszością, to prawda. I teraz mi chodzi o to, że w sytuacji, w których był konflikt, żyli Żydzi, Arabowie na jednej ziemi, no powstało państwo, które jakieś warunki, ja mówię w tej chwili nie o zachodnim brzegu, nie o Gazie, mówię o Izraelu. I projektuje to niejako na to, co może być w wyniku pokoju, które jakieś warunki życia razem stworzyło, chociaż państwo żydowskie, tak jak to planował Herzl. I to państwo, powtórzę jeszcze raz, stworzyło, jak sądzę, lepsze warunki życia dla mniejszości, już nie mówię o Czerkesach, Druzach i tak dalej, niż to, które stwarzają większość państw islamskich. To wszystko prawda, tylko że to nie usprawiedliwia
tego zachowania, z którym mamy do czynienia w Gazie. No mówię, wojen w ogóle nie No i- powinno być. Wie pan, jak chciałem- rozmawiamy o wojnie na Ukrainie, to dlatego, że ja się boję się wojny duszy i tak dalej. Uważam, że w ogóle celem polityki powinien być pokój. Zmierzamy to jest- do końca, to- Piotrze. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mówi pan, że są dwa narody, które żyją na jednej ziemi. No oczywiście teraz tak. Oczywiście, że tak, no ale nie można też zapominać, że Palestyńczycy są ludnością rdzenną, a tak jak sam powiedział, Izraelczycy są ludźmi przybyłymi z całego świata, z Ameryki i stamtąd. Migracje są. No, w Bardzo XIX niewielu. Ta społeczność wyznawców Arabów wyznających judaizm była bardzo Ale w niewielka. XIX wieku było bardzo wiele Natomiast- migracji. No. Okej, dobrze. Tylko, bo ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, już Igorowi nie przedłużać programu. Ja stoję po prostu na gruncie prawa międzynarodowego i tego, że nawet panowie o tym rozmawiali w swojej ciekawej rozmowie, że w grudniu 1947 roku została ogłoszona rezolucja ONZ, która podzieliła po prostu, stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem tego konfliktu, który się toczy tam od lat 20., czy nawet wcześniej, jest separacja obu narodów i niestety muszę powiedzieć, że Stworzenie uważam, że dwóch to jest, państw, nie separacja. arabskiego i no tak, ale w sensie no nie, że jedna Palestyna dwunarodowa, prawda? To o to chodzi, bo też takie pomysły były i są. To mam na myśli. I teraz, wówczas 56% miało być dla Żydów i 44 mniej więcej procent dla Palestyńczyków. Potem, jak wiadomo, to się zmieniło w trakcie wojny 1948 roku, kiedy Izrael zajął znacznie większe terytorium, bo 78% i zostawił te dwa ogryski właśnie, w których teraz toczy się ta cała Zaatakowano przez tragedia. wszystkich sąsiadów. I nie sąsiadów. No tak, ale Irak, to Arabię też jest, Saudyjską, jest sąsiadów i nie sąsiadów. ale to też jest, chciałem tylko powiedzieć, że to też jest pewien mit. To znaczy na To przykład... jest fakt, tak jest fakt. Nie, to nie jest fakt, ponieważ nowe badania poświadczą o tym, że to wcale było zupełnie inaczej wyglądało, że na przykład armia jordańska, Legion Arabski, wkroczyła do Jerozolimy i na zachodni brzeg Jordanu nie po to, żeby niszczyć Izrael, tylko żeby capnąć dla siebie kawałek konającej Palestyny. No i zatrzymała. No i zatrzymała, w związku z tym Aż do intencje były zrzeczenia zupełnie się- inne. Aż do Więc coś zrzeczenia zupełnie innego. suwerenności Także na zachodnim brzegu. Okej, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że powinny zostać po prostu stworzone dwa państwa i Palestyńczycy mają dokładnie takie same prawa jak Żydzi. Dziecko palestyńskie, co szokuje, to w Izraelu, gdyby ktoś takiego coś powiedział, ma taką samą jego życie, wartość i ma takie same prawo do szczęścia jak dziecko żydowskie. W związku z tym Izrael konsekwentnie od lat i tak mówi to otwartym tekstem Benjamin Netanyahu, blokuje możliwość powstania państwa palestyńskiego. Jedynym rozwiązaniem, skoro nie działa przemoc, jest pozwolenie tym ludziom, żeby żyli we własnym państwie i cieszyli się wolnością bez okupacji, bez drutów, bez strzelania z dronów i bez tego całego koszmaru. Jest to jedyne sprawiedliwe rozwiązanie. I uwaga, to jest, ja nie mówię tego z perspektywy, że chcę zaszkodzić Izraelowi, bo to jest najlepsze rozwiązanie dla Izraela, bo Izrael cały czas żyje w cieniu terroru, ponieważ jeżeli się jakiś naród gnębi, to on odpowiada przemocą na to i to jest oczywiste. W związku z tym Izrael teraz, w tej chwili, panowie, nie niszczy Hamasu, bo nie jest w stanie tego zrobić, tylko funduje sobie kolejny 7 października i to jest samobójcza polityka z perspektywy Izraela. Jedyną gwarancją stabilności Izraela i bezpieczeństwa jest porozumienie z Palestyńczykami i również zmniejszy to tak na marginesie presję migracyjną na Europę. Bardzo bym chciał, żeby natychmiastowe przerwanie działań wojennych, na przykład jutro, doprowadziło do tego, że te wszystkie czarne scenariusze, o których pan mówi i pisze i których się pan Igor boi, się nie spełnią. No niestety mamy sytuację dramatyczną i tylko o tym mówimy, że wie pan, że można opowiadać takie rzeczy, że właściwie sama obecność żydowska w Ziemi Świętej jest nieprawomocna. Ale ona jest faktem. Są ludzie, którzy tam się urodzili, w trzecim pokoleniu się No oczywiście, no teraz to już Panowie. jest, że tak powiem, po sprawie. No. się bronią. W Gazie dzisiaj jest piekło na ziemi, dzieją się rzeczy straszne i tego nikt nie neguje. I życie dzieci palestyńskich jest tyle samo warte, co życie dzieci izraelskich, polskich i ukraińskich. I mamy nadzieję, że to się skończy. Nie ma dobrego rozwiązania. Ta sprawa budzi ogromne emocje, ale dlatego uznałem, że warto, żebyśmy w spokojny sposób o tym rozmawiali. Bardzo panom za to obu dziękuję. To jest ważne, to jest układ otwarty, w którym rozmawiamy otwarcie o każdej sprawie, przedstawiamy każdy punkt widzenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Oczywiście będę czytał wasze komentarze. Proszę, aby nie było ono zbyt emocjonalne i zwłaszcza
nie używać określeń, których nie chcemy Obawiam w codziennym się, życiu. Obawiam się, że proszę być nieskuteczne. Chodzimy obaj na mecze i to tak jak Ale- prośby speakerów. To prawda. Bądźmy Niemniej ja, To ja jako poproszę, żeby gospodarz tego boiska apeluję. To ja poproszę, apeluję żeby pod państwa adresem o to. pana Piotra były życzliwe komentarze. Nie I nawzajem może- do mojego adwersarza, bo mamy inne poglądy, ale warto dyskutować. Tak, na pewno warto dyskutować, warto spokojnie rozmawiać, taki jest układ otwarty. Bardzo Państwu dziękuję, jeśli uważacie, że warto, żeby taki program istniał, wspierajcie na patronite.pl, bo dzięki temu on istnieje. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj, do widzenia.